No i my sobie idziemy i jesteśmy już na wysokości domu. I w naszą stronę biegnie pies na 3 nogach. Toczy mu się piana z pyska. I widzę, że nas będzie atakował, bo biegnie po prostu ewidentnie, żeby nas zaatakować. W tym momencie to siostra na głos zaczęła się modlić. Mówię, wiesz, tata, ja to w sumie bym poszła na zebranie, ale chciałabym, żeby ta moja przyjaciółka przyjechała. Też była na tym zebraniu. My nie musimy rozmawiać, ona może jakoś siedzieć na drugim końcu sali, ale żeby była, po prostu tak by mi było raźniej. Tata wtedy wybrał do niej numer, a ona powiedziała, że gdzieś to tam tata się dowiedział, więc powiedział, no to ja idę do starszych i powiem starszym. A ja, no to ja też pójdę do starszych i powiem starszym. No, mieliśmy haki, tylko że on to tak powiedział, a ja poszłam i powiedziałam naprawdę. Jak przyjeżdża do nas ktoś, kto był świadkiem Jehowy, to troszeczkę do tej rozmowy podchodzę w ten sposób, że z jednej strony, że to będzie łatwa rozmowa, bo wiemy, o czym rozmawiać, mamy tak wiele wspólnego, a z drugiej te rozmowy niosą zazwyczaj bardzo ciężki ładunek emocjonalny, bo właśnie mamy wiele wspólnego, bo tak rozumiemy naszych rozmówców tak dobrze z tym, z czym się zmagali. I dzisiaj naszym gościem jest Paulina. Zmieniamy imię, czy nie? Nie. Dobra, to Paulina. Dzień dobry. A jakby coś, to imię zostało zmienione. Tak jak strażnicy pisali, co? Też chciałbym zapytać, bo to rozmówców, a dlaczego bez twarzy nagrywamy? Bo czuję się bardziej komfortowo i pewne sytuacje życiowe zmuszają mnie do tego. No i spoko. I wiesz, czasami ludzie mówią, o to nie jest prawdziwa osoba, bo nie, to jest prawdziwa osoba, my cię widzimy, my jesteśmy szczerze zainteresowani twoją historią, twoimi przeżyciami i bardzo dziękujemy, że do nas przyjechałaś. Też się cieszę. To co, zaczniemy sobie w twoim przypadku po kolei, od początków. Jak twoje dzieciństwo wyglądało? Czy to była taka klasyczna, urodziłaś się w organizacji Świadków Jehowy, czy to było inaczej? Jak to było? Ja urodziłam się w rodzinie podzielonej. Mama była katoliczką. Tata był Świadkiem Jehowy. Jeszcze do tego wszystkiego dochodziła babcia, która też jest Świadkiem Jehowy. Bardzo ciekawe jest to, że zostałam ochrzczona w kościele katolickim, ale już w około 5 roku życia tata zaczynał mnie zabierać na zebrania, czytać mi różne publikacje, na przykład moje zbiór opowieści biblijnych i uczęszczałam właśnie na te zebrania. Na zebraniach bracia i siostry postanowili się zaopiekować mną ze względu na to, że mama nie chodziła na zebrania, więc postanowili trochę pomagać mojemu tacie w tym wychowaniu. I że tak naprawdę wychowywał mnie cały zbór, tata i babcia. Często było tak, że mój tata był też sługą pomocniczym i kiedy miał punkty, a miał tych punktów bardzo dużo i dużo różnych innych obowiązków, bo też zajmował się literaturą. To na przykład ja siedziałam z jakąś ciocią albo z babcią, jeżeli była taka potrzeba, żebym się nie czuła sama. Ale też tata ze względu na to, że był w tym momencie, miał wysoki poziom duchowy, to dbał o to, żebym ja się też zgłaszała, mimo że jeszcze nie potrafiłam za bardzo czytać, więc uczył mnie pewnych odpowiedzi na pamięć i mówił mi, kiedy się mam zgłosić. No i bracia generalnie byli bardzo zadowoleni ze mnie i byli bardzo dumni. I w pewnym momencie przyszedł taki czas, że siostra ze zboru, taka duchowa ciocia, postanowiła zaprosić mnie do punktu. Miałam wtedy bodajże 6 lat, więc pamiętam, że na pewno nie umiałam czytać, więc nie miałam żadnej kartki. Też zostałam nauczona tego punktu na pamięć. No i pamiętam, że to było dla zboru bardzo niesamowite wydarzenie, bo było to nagrywane z 3 punktów na sali, bo byłam jedną z niewielu dzieci w tym zborze, bo to był dość taki starszy zbór, bo po prostu było więcej starszych osób niż dzieci.
Więc tak jak mówię, to było niesamowite wydarzenie. Punkt się odbył, wszystkim się podobało. No i skoro już wziąłem udział w tym punkcie, no to czemu nie iść dalej? Czemu nie zapisać się do szkoły teokratycznej? Zostałam zapisana do szkoły teokratycznej. Już wtedy umiałam czytać, więc to było troszeczkę później. No i też te pierwsze punkty robiłam z różnymi osobami. Nieraz to były jeszcze osoby młodsze ode mnie, czyli tak naprawdę z dziećmi, bo był taki jeden punkt właśnie z chłopcem, który był 3 lata młodszy ode mnie. I też warto dodać, że w moim zborze był taki rówieśnik. Można powiedzieć rówieśnik, bo między nami było 3 dni różnicy. Nie był aż tak mocno zaangażowany, chociaż jego tata też był sługą pomocniczym. Nazwijmy go, powiedzmy, że Tomek. Ja czułam taką presję w zborze w ogóle, że ja powinnam pierwsza zacząć robić postępy. I zawsze było tak, że on za mną. Czyli jak ja zostałam zapisana do szkoły, no to powiedzmy, że tam parę miesięcy później on. Jak ja zostałam głosicielem, to za chwilę on. I też wewnętrznie narzuciłam sobie taką presję, że ja muszę być ta pierwsza i trochę tak jakby lepsza, ta przodująca. No i... A wiesz co, zapytam, a to był taki cel tego, żebyś ty go jakoś motywowała? Czy taka trochę dziecięca rywalizacja w tym była? Ja to odczuwałam jako dziecięcą rywalizację. Nie wiem, czy inni mnie tak ciągli w tą stronę, żeby on też, patrząc na mnie. Być może już potem było tak, że jak zauważyli, że jestem tym głosicielem, to jestem w szkole, to on też, więc może dlatego potem mnie mobilizowali do tego, żeby jak najszybciej głosicielem, bo chcieli nas obydwu pociągnąć jak najszybciej. Bo byliśmy tak naprawdę tylko my 2 jako dzieci. Później się zbory połączyły i tych dzieci było coraz więcej. No ale na samym początku było tak. Potem zostałam głosicielem. Bardzo często chodziłam do służby. Brałam żywy udział i w zebraniach, i w służbie. Jak była jakaś wizyta nadzorcy obwodu, no to obowiązkowo byłam zapisana na kartce, że idę z bratem, czy tam z siostrą. Nawet nieraz po kilka razy. Przyjmowaliśmy wtedy też do siebie na obiad, czy na jakąś właśnie wizytę pasterską. No to był taki czas, że mama nie była przeciwna, ale ona tak stała z boku. Zawsze... A obiadu nie gotowała? Gotowała. Stała z boku w sensie pod kątem organizacji. Zawsze mówiła, że nie, ona raczej nie zostanie nigdy świadkiem, ale zawsze, to muszę powiedzieć, miałam wyprasowane ubrania odpowiednie, takie na zebrania, przygotowane. Zawsze mi tam włosy czesała, żebym nie szła jakaś w niewłaściwej fryzurze. Także zawsze o to dbała. Na pamiątki zdarzało się, że chodziła z nami, na zgromadzenia też, ale mimo wszystko jednak zawsze tak stała z boku. A chciałam zapytać, no bo jednak tu była rodzina podzielona religijnie, czy zdarzały się jakieś konflikty właśnie z tej strony, nawet może nie ze strony mamy, ale może jej rodziny, tego typu, że na przykład nie poszłaś do komunii pewnie, albo prawdopodobnie nie chodziłaś na religię w szkole, tak zakładam, biorąc pod uwagę, że jakby tata przejął to twoje religijne wychowanie, czy raczej po prostu, było jak było. Były kłótnie, pamiętam nawet, mam takie urywki pamięci, że zdarzały się kłótnie, że mama bardzo chciała mnie ciągnąć do kościoła. Pamiętam jakieś takie epizody, że tata był w pracy, a to idziemy do kościoła. Z kolei tata brał mnie potem na zebrania, więc byłam tak naprawdę trochę tu. Natomiast w okresie, kiedy poszłam do szkoły podstawowej, to już tata twardą ręką powiedział, koniec, będzie wypisana z tej religii, nie będzie chodzić. I tak jak mówiłam wcześniej, ta podstawówka to był taki fajny okres. Mimo tego, że byłam trochę inna, bo bardziej się trzymałam z tą grupką taką mniej lubianą, bo były różne dzieci. Były takie dzieci, które nie były lubiane, bo na przykład były wychowywane tylko przez mamy, albo chodziły w jakichś ubraniach niekoniecznie takich modnych, albo po prostu nie były lubiane, bo nie wiem, bo były inne. No ja się trzymałam z taką grupką, ale ją miałam, nie? Czyli nie byłam takim typowym odrzutkiem sama dla siebie, tylko kogoś tam miałam. Grupa odrzutków.
No, bo później się czułam tak jak taki odrzutek w kolejnych szkołach. W każdym razie pamiętam, że jak były właśnie urodziny w szkole, to zdarzało mi się tego cukierka wziąć. Czasami miałam wyrzuty sumienia, czasami nie. Czasami sobie to tłumaczyłam, że przecież to tylko cukierek. Na święta, święta państwowe, jak się śpiewało hymn polski, no to na ogół wstawałam. Wstawałam, ale nie śpiewałam, czasami ruszałam ustami. Czasami miałam wyrzuty sumienia, czasami ich nie miałam. W sensie nie chciałam robić jakiegoś tam widowiska, bo wszyscy zwracają jednak na to uwagę. A możesz trochę o tym powiedzieć? Dlaczego się na to godziłaś? Bo niby jesteś tym, jeszcze nie jesteś ochrzczona, prawda? Bo dopiero w wieku chyba, z tego co pamiętam, 15 lat przyjęłaś chrzest. To co sprawiało, jakie to było twoje myślenie, że ty potrafiłaś sobie powiedzieć, a to tylko cukierek? Pamiętasz może? Ja myślę, że to był taki etap, tata nie widzi. Inni nie widzą. Przecież to tylko cukierek. Ja rozumiem, jakbym komuś życzenia składała. Na ogół też było tak, że jak ktoś rzeczywiście przyszedł z tym cukierkiem, zdarzało się tak, że mówiłam, wiesz co, ja ci cały rok życzę wszystkiego najlepszego, nie tylko w tym jednym dniu, wiesz? I ja sobie na przykład robiłam taki myk. I wtedy ja nie miałam wyrzutów sumienia. Bo ja tej osobie życzę cały czas. Wiesz, że spotkałam się z czymś takim ogólnie. Znaczy ja tego nie stosowałam, ale spotkałam się z tym u świadków, gdy byli postawieni w takiej sytuacji. Taki fikołek. Ja chciałam zapytać o coś innego, chociaż to trochę się jest związane z tym, co Edwin. Czy ty lubiłaś to? Lubiłaś zebrania, głoszenie? Znaczy, czy robiłaś to, bo czułaś taką w środku chęć? Lubiłaś to, czy... bo trzeba, bo tata wymaga. Albo... Właśnie w tych początkowych latach ja to lubiłam. Bo ci bracia wszyscy, oni obdarzyli mnie taką opieką. Ja z wszystkimi rozmawiałam. Powiedzmy, że byłam na tyle mała, że gdzieś tam między rzędami biegałam, to tu wujek coś tam uśmiechnął się do mnie, tu mnie ktoś po głowie pogłaskał. Byłam takim dzieckiem zboru po prostu, nie? I mi się to podobało. I czułam się z tym dobrze i lubiłam chodzić na te zebrania. Często było tak, że jak tata był chory albo po prostu nie mógł iść na zebranie, to ja jechałam autobusem do babci i z babcią już potem razem na zebranie. I to wychodziło ode mnie, bo przypuszczam, że gdybym powiedziała, tata, to wiesz co, ja zostanę też dzisiaj, pouczę się, czy tam coś innego porobię, to on by powiedział, dobra, okej. Ale to wynikało ode mnie, że ja chciałam. To były takie fajne czasy w ogóle w tych zborach, bo było zupełnie inaczej niż teraz. Teraz widać taką korporację tam. A wtedy było tak rodzinnie, tak mam wrażenie, tak ciepło. Wiele osób to mówi. No dobra, wiesz co, chciałem teraz zapytać o twoją przygodę z tym, jak zostałaś głosicielką i czy to też był element twojego życia, który lubiłaś, czyli chodzenie, odwiedzanie ludzi. Prawdopodobnie w wieku 10 lat to jakby sama nie jesteś nie jesteś takim samodzielnym głosicielem, raczej działasz z tatą, raczej z babcią, czy z innymi tam ze zboru, ale gdzieś tam ci rodzice, rodzina się przewija obok. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? Czy tego chciałaś? Czy miałaś jakiś dyskomfort z tym związany? I jeszcze jedno w tej kwestii, bo jak mówiłaś o szkole teokratycznej, to użyłaś takiego sformułowania zostałam zapisana. I to by mi tak trochę sugerowało, że nie wiem, że to taty była inicjatywa, nie twoja. Nie, bo u nas się tak mówiło w zborze, że zostałam zapisana. Aha. Może u nas się mówiło, że się zapisałem, czyli tak jakby to ode mnie wychodziło, dlatego to to może to nie ma znaczenia. Myślę, że trochę tutaj ingerował tato, bo ja byłam na tyle mała, że ja sobie nie zdawałam sprawy z tego, że trzeba się do czegoś takiego zapisać. Wzięłam raz udział w takim punkcie jako osoba towarzysząca, więc ja myślałam, że to tak po prostu każdy może, więc faktycznie ten sam fakt, że zapisałam się, ktoś mi wytłumaczył, jak to działa i rzeczywiście doszło do tego. No dobra, to jak zostajesz tą głosicielką, to już masz trochę więcej lat, już jakaś ta świadomość jest i jak to wyglądało tutaj? Jak ta twoja
Nie wiem, czy to też lubiłaś, to wracając do tej pierwszej części pytania. Na początku to lubiłam, bo miałam znowu kontakt z tymi wszystkimi braci, z tymi, których najbardziej tam lubiłam. Czułam się z nimi komfortowo, umawiałam się z nimi. To na ogół były stałe osoby, te same. Podobało mi się też jeżdżenie na ośrodki pionierskie, bo Przygoda, nie? mój pierwszy ośrodek pionierski pojechałam, jak tylko zostałam głosicielem tak naprawdę. I pech był taki, że w połowie drogi zepsuł się samochód taty. No i był problem, no bo co? Tata musi wrócić, auto trzeba naprawić. No nie wiadomo, ile to potrwa. Może być, że już nie dojedzie na ośrodek pionierski, a może być, że dojedzie po tygodniu. No i Paulina załamana, no bo się nastawiłam, wakacje, jedziemy na wieś. Gdzie jestem z miasta, więc no osoby z miasta lubią takie miejsca jak wioski, jak lasy. To jest przygoda. Tu jakaś krówka na łące, wow. Tak. Tu ktoś ma gospodarstwo, te swojskie zapachy. No coś fajnego. Więc podobało mi się to i straciłam wątek. Że tata, samochód mu się popsuł, się I bałaś. tacie się popsuł ten samochód, no i co, no kurka, no co teraz robimy, nie? No dobra, no to tam dwie siostry mówią, no dobra, no to bierzemy ją pod opiekę, no to wypisz tutaj na szybko na parkingu, na stacji benzynowej, pamiętam jak wypisywał oświadczenie, że oni mnie biorą, że te dwie siostry biorą mnie pod opiekę, no i dobra, no jedziesz, walizki przełożyli do drugiego auta, jedziesz. No i pojechałam. Doświadczenie niesamowite, bo ja na tym ośrodku nie znałam tak naprawdę wszystkich. Znałam może 1/3, może połowę tych osób, bo to też były osoby z ościennych zborów. Taka młodzież. No i pierwsze wyjścia na teren, bardzo fajnie, tak jak mówię. Ludzie byli bardzo zainteresowani. Myśmy bardzo dużo studiów zakładali. No i też ode mnie chcieli słuchać, no bo dziecko przyszło, coś tam opowiada, wstęp, tu wersety i tak dalej. Że byli zainteresowani i często też wychodziłam z tych domów z podarunkami. Tu jakaś siatka z owocami, tu jakiś pluszak, tu coś, tam coś, tu się napiłam świeżutkiego kompotu, tam mleczka prosto od krowy. No dla mnie to było po prostu niesamowite. Jak jakiś obóz po prostu, Tak. wakacje, kolonie, nie? Dokładnie. Po tygodniu była niespodzianka. Tata dojechał. Okazało się, że auto się udało w miarę szybko naprawić. No i szczęśliwy, no bo takie wydarzenie, sprawowałam się bardzo dobrze, bracia chwalili. No to co, to za rok kolejny ośrodek pionierski. I tych ośrodków pod rząd było bodajże może z 4. W międzyczasie też się pojawiały jakieś takie wyjazdy weekendowe. Tylko że na tych ośrodkach często pojawiają się osoby z różnych miast, no bo tu ktoś tam zna z jakiegoś innego, a to ją weźmiemy. I wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie wylądowałam na ośrodku pionierskim ze Szczecinem, Opolem, Kędzierzynem. Przekrój całej Polski. Tak, na jednym z ośrodków miałam 2 doświadczenia, które mnie bardzo mocno zmobilizowały później do chrztu. I utwierdziły mnie w tym, że rzeczywiście Jehowa jest ze mną, wysłuchuje modlitw i rzeczywiście coś jest na rzeczy. Fajnie się z tobą rozmawia, bo w ogóle nie musimy tych pytań zadawać, co mamy, bo ty wszystko od razu na nie odpowiadasz. Tak, staram się. Super jest. Ale przypuszczam, że coś pominęłam, dlatego może być, że się później cofnę. Co tak cię zmobilizowało? Pierwsze doświadczenie. Był dom, była droga, dojazd, taki dość długi dojazd, tu była główna droga, dojazd i powiedzmy, że w tym miejscu stał dom. I szłam z taką siostrą koło 40 lat, bardzo fajna ciocia. Nie było żadnej bramy wokół, po prostu stał dom. No i my sobie idziemy i jesteśmy już na wysokości domu. I w naszą stronę biegnie pies na 3 nogach. Nie miał tylnej nogi. Toczy mu się piana z pyska. I widzę, że nas będzie atakował, bo biegnie po prostu ewidentnie, żeby nas zaatakować. I w tym momencie ta siostra na głos zaczęła się modlić. Jehowo Boże, pomóż nam, Jehowo Boże, pomóż nam. I ja to samo. I wy możecie sobie wyobrazić, że ten pies stanął, usiadł, zaczął merdać ogonkiem
i pokulał się na bok z łapkami tak do góry. Ja byłam w tak potężnym szoku. No, ciarki mnie przeszły. Nawet teraz, jak o tym mówię, to też mnie ciarki przechodzą. Więc no, jak wróciliśmy na ośrodek, tam gdzie spaliśmy, no to wszyscy się o tym doświadczeniu dowiedzieli. No, było to dla wszystkich bardzo budujące. Na tym samym ośrodku, to był taki typowy ośrodek z niesamowitymi przygodami. Pojechaliśmy grupką na teren, taka wioseczka, głosimy. No i braciom się tam zachciało coś napić, jakieś wody, jakieś coli. Poszli sobie do sklepu. Ja już wcześniej skorzystałam z tego sklepu i przeszłam sobie na drugą stronę ulicy, a razem ze mną poszedł taki też głosiciel, młodszy ode mnie chyba o 2 lata. No i tak sobie staliśmy i czekaliśmy. Już pomału bracia zaczęli wychodzić z tego sklepu i koło nas szedł ksiądz. I nas zaczepił. I zaczął nas atakować. Ja w tym momencie wyciągłam Biblię i zaczęłam mu wertować wersetami. Bo pamiętam, że zrobił taki zarzut. Dlaczego wychodzicie i rozmawiacie o Bogu? I ja pamiętam, że powiedziałam, no proszę księdza, my tak jak Pan Jezus. W świątyni Jezus głosił ludziom, rozmawiał o Bogu, o swoim Ojcu. I ja mu przeczytałam z Biblii werset, już nie pamiętam jaki, ale w tym kontekście. No i zaczęła się dyskusja. No i on zarzut, ja werset. On zarzut, ja werset. Miałam wtedy z 10 lat, tak? Mówiłam, że 10 lat jak głosicielem, bo już... Tak, głosicielem 15 jak chrzest, czyli gdzieś pomiędzy tu, nie? Pomiędzy, no. Więc, a bracia stali i po drugiej stronie ulicy i przysłuchiwali się temu, no. Ale ten ksiądz to tchórz, że sobie wybrał zamiast jakiegoś tam starszego, tą małą dziewczynkę do ale atakowania. Poskładałam go tak, że powiedział, wiecie co, ja już się śpieszę, dziękuję wam bardzo, dziękuję, do widzenia. Także odpuścił sobie temat. No i to też było takie doświadczenie, że było to opisane w regionalnej gazecie. Ale co było w tej gazecie napisane? Że ksiądz przyszedł, chciał dzieci... Znaczy bardziej było, może tak, te 2 rzeczy były opisane, że ksiądz rozmawiał, ale odpuścił. Bo to siostra, która była na terenie tego zboru, z którym myśmy współpracowali, ona gdzieś tam miała dostęp do jakiejś gazety i pisała jakieś artykuły. I ona prosiła mnie i tego chłopca i też tą siostrę, z którą byłam w tym wcześniejszym głoszeniu z tym psem, żebyśmy to opisali, tą historię na kartce, bo ona by z tego chciała zrobić artykuł. I wiem, że to było opisane. Co tam dokładnie było napisane, tego nie wiem, ale wiem, że to opisali. Dobra, i powiedziałeś, że to cię tak zmobilizowało do chrztu, ale chciałbym się jeszcze tak zatrzymać na moment w tych wydarzeniach podczas tego ośrodka. Jak ty to czułeś? Czułeś, że to Bóg wtedy cię uratował przed krzywdą, przed tym groźnym psem, a potem to Bóg ci włożył swoje słowo w twoje usta i mogłaś z księdzem rozmawiać. Jak to odbierałaś wtedy? No, odbierałam to w ten sposób, że wcześniej byłam tak, balansowałam sobie. No wiem, że ten Bóg jest, no wierzę w to. Wierzę w to, no okej, wierzę. A tu to mi po prostu pokazało, że to jest prawda, że Bóg tak jakby chciał mi pokazać, że On naprawdę jest ze mną. Że jeżeli będę gorliwą osobą i będę z Nim blisko związana, to w tym momencie naprawdę On mnie w każdej sytuacji uratuje. A dzisiaj jak na to patrzysz? Dzisiaj patrzę na to tak, że był to najprawdopodobniej zbieg okoliczności. Na dzień dzisiejszy jestem agnostykiem. Z czym byłam do niedawna ateistą, ale zawsze religia katolicka mnie interesowała. Zawsze mi się podobały święta, choinki, bombki, światełka, prezenty, ta atmosfera. Mój człowiek. No dokładnie, wiem, że to lubisz też. Bo ja tak jak słuchałam, dobrze, że mi zapytał, bo nie chciałam jakby twoich, nie wiem, bo jeśli nadal wierzyłaś, że tam cię Bóg uratował, ja patrzę na Lunę naszą, która ona właśnie biegnie często, właśnie tak szczeka. Bardzo po czym jest bardzo, dla was nie była groźna, ale ona się naprawdę potrafi wydawać bardzo groźna, zwłaszcza jak ktoś nie zna psa albo się boi psów na przykład, bo są takie osoby i po czym nagle ona pyk
głaskaj, nie? Ale z daleka to jest... Z daleka wydawać mi się mogło, że ona biegnie cię pogryźć po kostkach, nie? Zwłaszcza jak ma jakby przestrzeń do rozbiegnięcia się, nie? Także tak pomyślałam, że może z tym psem faktycznie było coś nie tak, a może to, że tamta siostra, ta ciocia zaczęła coś tam właśnie mówić i on, no nie wiadomo co było. Nie wiadomo. Znaczy wiem, że na pewno i ją, i mnie przeraziło najbardziej to, że jemu się ta ślina toczyła z pyska, nie? Bo tutaj może jakby tak biegną, to może byśmy jakoś tak... Może pił wodę. Nie wiadomo, że to jest... No pewnie teraz patrzymy inaczej na to. Tak, w tym momencie, no to sobie doszukujesz tego Bożego błogosławieństwa, tego wsparcia. Pamiętam jedno zebranie podczas jednego zebrania był taki omawiany temat takich doświadczeń braci w zborze. Jeden ze starszych dał taki komentarz. Ja to bardzo uproszczę, ale wiemy, że Jehowa tak nie działa, ale jeżeli ktoś ma takie doświadczenia i o nich opowiada, to nie wyprowadzajmy go z tego sposobu myślenia, bo to wzmacnia jego wiarę. Okay. I do tego się to sprowadziło. I pamiętam, no to jest coś ciekawego. Wtedy też tak mnie zastanawiałem się nad tym, a dzisiaj jak zaczęłaś o tym mówić... No ale pamiętasz tą sytuację, że ty miałeś jechać na ośrodek, na kurs pionierski i nie miałeś, biedowałeś strasznie, nie miałeś pieniędzy, żeby jechać i ci jakaś siostra w kopercie dała 100 chyba, czy coś takiego. Tak. Akurat będzie na paliwo. No. Zdjęcia miały być robione na tym ośrodku, na kursie pionierskim i wiesz, i też nie miałem za co, wszyscy się składałem, a ja byłem totalnie bez żadnych pieniędzy, no biedny pionier, prawda? I co? No i ta 100 i na to paliwo, i na te zdjęcia, i wszystko pasowało, i ja szczęśliwy przecież to na pewno. Tak, ale takich historii znamy bardzo dużo, że ktoś tam bracia jadą i nie wiadomo, czy dojadą na salę i już może im się skończy paliwo w trakcie, a tutaj im się 100 zł do szyby przykleja i wow, możemy zatankować. No. I oni to tak odbierają potem jak błogosławieństwo. No i wiesz, o ile takie sytuacje rzeczywiście mogą się zdarzyć i one rzeczywiście mogą być takim duchowym uniesieniem dla takich osób. Pamiętam, jak znaleźliśmy 2 euro w Chorwacji. To, do czegoś innego zmierzam, to dla mnie było bardzo takie, nie wiem, trzeźwiące, szokujące, nie wiem jak nazwać, bo miałem mieszane uczucia, kiedy odchodząc od Świadków Jehowy dowiedziałem się, że takie same, identyczne przeżycia są we wszystkich religiach. I wszyscy odbierają je w taki sam sposób. I ja wtedy, jak to? Przecież tylko jest Jehowa. Jest taki podcaster w ogóle, nie pamiętam jego nazwy, ale on się specjalizuje właśnie w takich... Lupa sceptyka. Nie, właśnie podcaster. Religijnych. Ale nie katolickie, tylko takie właśnie klimaty baptystyczne, zielonoświątkowców i tak dalej. I on właśnie zbiera takie świadectwa, tak to nazwijmy. Czyli prowadzi takie rozmowy jak my, tylko tam osoby właśnie mówią, że się nawróciły na Chrystusa na przykład. I też opowiadają jakieś takie sytuacje, że gdzieś tam coś tam się wydarzyło i nagle jasne, ja rozumiem, że ta osoba tak to odbiera totalnie, nie? Tylko to dla mnie zawsze jest szok, że to jest wszędzie po prostu. No więc... tego, wiesz, jak, nie wiem, też cię o to zapytam, bo ja powiedziałem przed chwilą, że ja myślałem, że tylko to jest u świadków. I wtedy, kiedy ty tego doświadczyłaś, to czy też ty miałaś, to tylko Bóg nas, to jest dowód, że nas wspiera, że mnie wspiera, że tak to widziałaś, że tego nigdzie indziej nie ma? Tak to wiedziałam. Ja też nie miałam nigdy do czynienia z jakąś inną religią, więc nawet jak to mówiłam czasem osobom, które nie były świadkami, no to też, ojej, no to ale miałaś doświadczenie. I też... Na zgromadzenie się nadaje. No, nadawałoby się jakoś, no nie miałam takiej możliwości. Albo do rocznika taka, nie wiem, załóżmy 12-latka czy tam 10-latka daje piękne świadectwo katolickiemu księdzu, nie? Sama byłam w szoku, bo do dnia dzisiejszego mam coś takiego, że jak widzę księdza, to tak jakbym się go bała po prostu. Ja też. O, ja też. Musimy tu zaprosić księdza. Tak, właśnie ktoś pisał do nas ostatnio, a my się tak boimy nadal, że nie odpisaliśmy nawet. Ale to jest bardziej podświadome. Ale powiem wam, w odniesieniu do tego, to już tak przeskoczę może na chwilę, jak zanosiłam papiery do technikum, otwierając drzwi, wpadłam na Franciszkanina. Dosłownie na niego wpadłam. Byłam tak przerażona, że nie potrafiłam słowa wydusić, no bo zawsze był ksiądz, a tu jakiś gościu w takim brązowym stroju, z jakimś tu pasem białym. I byłam w szoku, co on tu robi? Czemu on tu jest?
No, on powiedział, uważaj i w sumie poszedł. I tyle. No. No, ale byłam tak przerażona. Ale wracając do jeszcze tego tematu gimnazjum, i mniej więcej w tym wieku 10-12 lat, miałam na osiedlu taką koleżankę, która później została moją przyjaciółką. Ona była w rodzinie katolickiej. I tak na placu zabaw się razem bawiłyśmy, czasem przyszła do mnie, nasi rodzice się poznali, nawet się polubili, mówili sobie na cześć, jak się mijali. No i zaczęły się takie sytuacje, że właśnie zostawała czasami u nas, a to z piątku na sobotę, a czasem cały weekend, czasem z soboty na niedzielę. No i pojawiło się takie pytanie, a może byś z nami pojechała na zebranie? Bo wiesz, jesteśmy świadkami Jehowy. No i rodzice tam wyrazili zgodę. I słuchajcie, doszło kiedyś do takiej sytuacji, że ona przez jakiś tam czas regularnie z nami jeździła na zebrania. Mało tego, zaczynała się zgłaszać do strażnicy. Myśmy razem się przygotowywały. I często było tak, że ona się potrafiła co drugi akapit zgłosić. No i kiedyś, to też dziwna sytuacja, bo w sumie nie powinno tak być, brat, który prowadził strażnicę, powiedział, po jej odpowiedzi na komentarz powiedział, a słuchaj, a przedstaw nam się, bo my cię nie znamy. Tak z podium powiedział w czasie trwania strażnicy. Pierwszy raz się z tym spotkałam. I w sumie mikrofon wziął mój tata i powiedział, że to jest, zmieniamy imię, Zosia. To jest Zosia. Zosia studiuje Biblię z Pauliną, jest naszą sąsiadką, regularnie jeździ na zebrania i nawet ostatnio powiedziała, że kocha bardzo Jehowę i że jak będzie dorosła, to chciałaby zostać świadkiem Jehowy. No i zbór pewnie był wzruszony. No, były oklaski. Ile miała Zosia lat? Rok młodszy ode mnie. No, czyli 10-11. A jej rodzice? Oni się w to nie wtrącali. I generalnie no, mieli trójkę dzieci. Mieli troszeczkę swój świat. Wiedzieli, że jest bezpieczna, więc nie mieli nic przeciwko, zgadzali się. Często było tak, że po prostu pożyczam jej moje ubrania, no bo nie miała w domu czegoś, co by odpowiadało po prostu, żeby iść na zebrania, a chciała się bardzo dostosować do tego, żeby być stosownie, bo w pewnym momencie już się poczuła częścią zboru, już też zaczynała do pewnych osób mówić ciociu, wujku. Jeździła na zgromadzenia z nami. Jak się potoczyła przygoda Zosi w zborze? Ona potem poszła do tego samego gimnazjum, co ja. Już troszeczkę inne rzeczy ją interesowały. Już nie było takie ciekawe studiowanie ze mną w strażnicy. Już wolała gdzieś tam iść do kogoś, coś innego porobić. Ale jeszcze do mnie jeździła. Przychodziła znaczy na te weekendy. Czasem gdzieś w góry jechaliśmy razem. Dobrze. Luna. Czyli udało jej się... Luna zobaczyła mojego tatę i po prostu... Tak. To dobry będzie momencik na 5 minutek przerwy, bo ja sobie z toalety skorzystam, mnie bardzo ciśnie. Okay. I zaraz ogarnę Grzegorza i wrócimy dalej do przygody. Kawki, herbaty. Klaśnięcie. Brawa, Paulina, super. Dobra, czyli skończyliśmy w sumie na studium z koleżanką. Tak, i przygoda Zosi, no jakby gimnazjum sprawiło, że coś innego im interesowało. Ale ja bym w sumie miała taką refleksję dla widzów, tak, bo akurat ona, twoja koleżanka potem w gimnazjum zainteresowała się czymś innym, ale my znamy takie przypadki, nawet mieliśmy na kanale, że taka, nazwijmy to Zosia, czyli gdzieś zaczyna chodzić na te zebrania z kimś, rodzice w ogóle, dobra, chodź sobie, przecież nic się nie stanie. I zostaje potem świadkiem i wiążą się z tym różne problemy. Także to taki apel do rodziców, że nie chcemy jakby... W żaden sposób nie twierdzimy, że to dziecko będzie, nie wiem, nie będzie mu bezpiecznie u świadków, ale mogą się wiązać z tym pewne kłopotliwe sprawy, więc może nie oddawać tego wychowania religijnego pierwszym z brzegu osobom. Ja bym jednak się, Sara, nie powiedział tak jak ty, czyli nie powiedziałbym tego, że nie twierdzimy, że dziecko nie będzie bezpieczne. W przypadku twojej koleżanki było wszystko super, ale
wśród świadków są również różne osoby i to rodzice są odpowiedzialni za wychowanie dziecka. Zresztą rozmowę na ten temat mieliśmy już z Małgorzatą, prawniczką, tak? I teraz pojawi się też jeszcze jedna rozmowa, tylko że teraz już nie pamiętam, się mieli, czy ona też ten temat porusza. Chyba tak. Było bardziej chyba o wydziedziczeniu. Tak, ale jakby to jest coś, co warto mieć na uwadze, żeby interesować się tym, co robią nasze dzieci. Ty jako matka pewnie dzisiaj nie patrzyłabyś w taki sposób, jest bezpiecznie, okej, prawda? Tam pewnie jakieś inne, bo to też nie chcemy sytuacji rodzinnej omawiać tej twojej koleżanki, ale jakby ona ogólnie mogła sugerować, że po prostu to dziecko szukało trochę pewnych rzeczy, których u siebie w domu nie miało i to dostało w zborze. Dokładnie tak było. I to jest bardzo częsty przykład, ale my chcemy tutaj apelować do rodziców, żeby po prostu o swoje dzieci dbali, również pod takim kątem takiego duchowego wychowania, bo to jest ich obowiązek. Nawet jeżeli to są rodzice świadkowie Jehowy, to nadal jest ich obowiązek. Tak, dobrze jest interesować się, jak takie dziecko ma kontakt z kimś, kto jest dzieckiem świadków i też mieć pod kontrolą to, o czym rozmawiają, jeżeli już gdzieś mają ze sobą kontakt. Czy właśnie to dziecko nie jest indoktrynowane, tak? Że mówię. I czy przypadkiem nie zagnieżdża się w jego głowie coś, co mogłoby kiedyś zakiełkować tak, że to dziecko po prostu będzie chciało wejść do tej religii. Tak, bo często też się zdarza, że takie rozmowy z dzieciństwa potem procentują w wieku dorosłym i ktoś nagle ma jakiś kryzys życiowy, nie wiem, przeprowadza się i zmienia pracę i nagle się czuje samotny i mu się przypomina, zawsze na zebraniu było fajnie, zobaczę, gdzie jest zbór, nie? To też znamy takie przypadki. No ale dobra, wspomniałaś, że w końcu jakby zdecydowałaś się na chrzest. Wiecie co, jakbyśmy jeszcze mogli zostać, bo tutaj jeszcze są pewne epizody w tym gimnazjum moim nieszczęsnym. No dawaj, ale będą ciekawe, tak? No mam nadzieję. Zaczekaj, tak tylko dopowiem, ciekawe. Bardzo można dwojako rozumieć to słowo, prawda? Bo dla jednego ciekawe to by było, że... Te pościgi, te wybuchy. Tak, a dla drugiego jakiś dramat, a dla innej osoby jeszcze jakaś naprawdę przygoda, duchowe uniesienie, więc to dla każdego ale no dobra. Co tam się jeszcze wydarzyło? Wracając do tego syna braci, tego Tomka. Myśmy chodzili do jednego gimnazjum, ponieważ to była nasza szkoła rejonowa, on miał ten rejon, ja miałam ten rejon, natomiast chodziliśmy do 2 różnych klas. Było bardzo dużo dzieci w tej szkole i byliśmy w 2 różnych klasach. I pojawiały się różne święta. To jakieś święto niepodległości, wiadomo, zachowywał się podobnie, bo wstawał tam, czy ruszał ustami, nie wiem, nigdy się nie przyglądałam. W każdym razie wiem, że wstawał, ja też wstawałam, raczej przymykaliśmy obydwoje na to oko. Nasze sumienie widocznie nam na to pozwala. Moją historię znasz, że ja nie wstawałem. Tak, słyszałam. Też gimnazjum. Podziwiam. Może w podstawówce bym się jeszcze na to odważyła, ale później już na pewno bym się na to nie odważyła. Bo tam już byłam takim wyrzutkiem jednoosobowym. Już nie miałam jakiejś swojej grupy, tylko byłam sama dla siebie. W sensie w gimnazjum? Tak, w gimnazjum. Okej. Czasem się tam jakaś koleżanka jedna przewinęła, ale często to były krótkie epizody, bo albo zmieniała szkołę, albo po prostu nie zdawała, albo coś tam innego. Był Dzień Nauczyciela. Zawsze konsultowałam się z tatą. Mówię, tata, jest Dzień Nauczyciela, muszę iść do szkoły. Poradź mi, jak się zachować, jak się ubrać. No i tata mówił, słuchaj, to jest dzień jak Dzień Babci, jak Dzień Dziadka. Nie obchodzimy, tak? Bo w tym dniu powiedzmy, że skupiasz się na tej jednej osobie w pewnym sensie, jakby oddajesz jej, powiedzmy, zostawiasz ją wyżej. I to jest tak samo. Czyli tak jakby był normalny dzień dla ciebie. No to ja się ubrałam normalnie, bez żadnych tam eleganckich strojów, bez zrzucania się na kwiaty dla pani, czy tam dla wszystkich nauczycieli. No i ja widzę Tomka na korytarzu. Wystrojony jak na zebranie. W tym samym stroju, co chodził na zebranie. Z kwiatami w ręce.
podążającym koło siebie miał przewodniczących klasy i szedł w kierunku pani i składał jej najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Nauczyciela. Jego nauczyciele prowadzący i ci, którzy go uczyli, byli tymi samymi nauczycielami, z którymi ja miałam kontakt. Więc w momencie, kiedy ja coś odmawiałam, czyli śpiewania na muzyce, piosenek religijnych, na plastyce, nie malowałam choinek, czy tam jakichś innych takich świątecznych prac nie robiłam, czy tam, wiadomo, na religię nie chadzał, bo to wiem, że nie chadzał, ja też nie chadzałam. Ale w pewnym momencie mnie to zdenerwowało, bo nauczyciele zaczęli zwracać uwagę, słuchaj Paulina, ale no on też jest świadkiem Jehowy. No a on to robi. I w tym momencie zamykali mi buzię, bo powinnam powiedzieć, no robi, no widocznie jest słaby duchowo, tak? Na logikę biorąc, tak myślałam. No ale nie mogłam tak powiedzieć, no bo jakby to zabrzmiało. Zresztą musiałam im tłumaczyć, co znaczy, że on jest słaby duchowo. To znaczy, że w złym świetle stawiała też organizację, nie? Tak, i organizację, i jego. No i przyszłam do domu i mówię, tata, no jest tak i tak. Ja już mam tego dość. Ja nie umiem się wybronić. No i tam tata został też wezwany na dywanik do pani i zaczął się też tłumaczyć. No musiał się bardzo mocno zdenerwować, bo po powrocie był telefon do rodziców tego chłopaka. No oni wytłumaczyli to na swój sposób, tak jak oni uważali. Tłumaczyli to kwestią sumienia. No ale mój tata na tym nie poprzestał. Zaczął angażować w to po kolei wszystkich starszych ze zboru. Mało tego, miał też wśród swoich znajomych starszych z innych zborów, porozrzucanych po całej Polsce. I każdy starszy miał swoje zdanie. Jeden właśnie mówił, słuchaj, no nie można. Nie można się ubierać na galowo, no nie można tych kwiatów dawać, no bo to wiadomo, to tak jak Dzień Babci, tak jak urodziny i tak dalej. No tata zaczął robić krucjatę własną. Tak, zaczął robić. No i nie za bardzo wiedział, co z tym zrobić, no bo każdy starszy miał swoją wizję na ten temat. To jest ciekawe bardzo. Więc mój tata postanowił iść wyżej. Wyższej instancji. Była wizyta nadzorcy obwodu, więc się skonsultował. Nadzorca obwodu powiedział mu, przyznał mu rację, że no nie powinno być czegoś takiego. No ale trzeba teraz starszych wyprostować, żeby mieli odpowiednie zdanie w tej kwestii. Skoro źle mówią, no to tych, co źle mówią, trzeba wyprostować. No i tata napisał list do Nadarzyna. Napisał list, odpowiedź przyszła do braci, nie do niego. To jest klasyka, jakby ktoś nie wiedział, że zawsze ona przychodzi do starszych. Gdzie to jest w ogóle śmieszne? No piszę ja, no to żądam odpowiedzi ja, a nie ktoś inny. No ale takie mają zasady, więc okej. Wzięli go do biblioteczki na rozmowę i coś tam mu wytłumaczyli po swojemu. Tacie. Powiedzieli mu, że w liście było, że tak, rzeczywiście ma rację. Coś tam ogólnie powiedzieli. W każdym razie okazali swoje zdenerwowanie na to, że napisał ten list, bo przecież to można było załatwić. No ale jednak nie można było załatwić, no dlatego tata napisał ten list. No i zaczęło się robić w zborze tak niesmacznie. Dlaczego? No bo mój tata zaobserwował, że ojej, no to ten takie ma dziwne podejście, a tak w ogóle, no to przecież jego syn to tak ani nie jest głosicielem, ani nie jest po chrzcie. W ogóle po szkole to gdzieś tam z młodzieżą świecką się spędza czas. No czy to jest naprawdę dobry człowiek na starszego? A tamten? I tak zaczął się przyglądać wszystkim braciom starszym. A, to tata tak zaczął patrzeć na innych. Tak, tata. I w pewnym momencie tata chciał bardzo wyprostować nasz zbór. Przyszedł jeden. Stracił przywilej sługi pomocniczego. Nie. O. Tata utrzymał przywilej sługi pomocniczego. Bracia zaczęli spadać ze stołków. To miał, widzę, moc w sobie. Bo tak, 3 starszych zostało ściągniętych
Ale jak już wspomniała Paulina, tata miał znajomych starszych w różnych zborach, więc... Może... Znaczy na tamtych nie to donosił. Jest wersja House of Cards Świadkowie Jehowy. Tak, w sensie nie, że na nich donosił, tylko oni mogli być pomocni w tym, żeby... Doradzali, no. Tak, bo wiesz, on jako sługa pomocniczy, ja teraz tak próbowałem się przez chwilę wczuć w tę sytuację. On napisał list, a odpowiedź przychodzi do starszych i starsi go karcą za to, że napisał, powinien być bardziej pokorny, może jedność zboru. Bo posłuszeństwa chce nie... Tak, nie ofiary, ale to akurat może trochę inny fragment byłby Sarty. Ale chodzi mi o to, że nawet jeśli miał rację, to i tak powinien się jakby teraz pokajać, i zaufać Jehowie. O to bo nie chodzi o to, że on cierpi, że on czuje niesprawiedliwość, bo tak naprawdę to o sprawiedliwość po prostu chodziło, że ty się starasz, że ty wychowujesz swoje dziecko, jeszcze on w podzielonym domu, robi wszystko, żeby ta jego córeczka, ona chwaliła Jehowę swoim postępowaniem i ona ma prześladowania przez to, że ktoś inny tego nie robi. To jest niesprawiedliwe, tak? Z punktu widzenia takiego świadka, a jeszcze za to obrywać się i masz skarcenie od starszych, że nie powinieneś tak robić. Dokładnie. No więc jakby to jest taki bodziec, takie poczucie niesprawiedliwości. Nie bodziec, tylko Tak, bodziec. Motywacja. Taka motywacja do tego, żeby działać. Wiele osób się wybudziło z organizacji pod wpływem takiego bodźca. No ale przerwałem ci w momencie, kiedy powiedziałeś, że starsi zaczęli spadać ze stołków, bo tata tam trochę zrobił... Remament, tak. No zaczęło się robić nieprzyjemnie w tym zborze. Wszyscy zaczęli tak się odsuwać. Z nim to lepiej tak uważać, bo on to lubi listy pisać. Czyli więcej było tych listów chyba. Czy jeden i już po prostu jeden był i łatka już poszła, że lubi pisać listy. No i tak się zaczęliśmy czuć nieswojo, więc zdecydowaliśmy się, że zmieniamy zbór. I też w tym ościennym zborze mieliśmy tam paru znajomych. Tata stwierdził, że to będzie dobry pomysł, bo tam jest dużo młodzieży, więc ja będę miała możliwość się z kimś tam zaprzyjaźnić i rzeczywiście przenieśliśmy się. Z tym, że to już był pomału, zaczynamy wchodzić w okres technikum. Chciałam się zapytać jeszcze, zanim przejdziemy dalej. Znaczy, mam refleksję dla widzów, dla kontekstu w ogóle tego tematu, to zaraz, ale chciałam zapytać, wiesz, co się dalej stało z Tomkiem? Czy on został w końcu chrzczony świadkiem, czy po prostu sobie przebimbał czy nie wiesz? Wiem. Został ochrzczony. Zaraz jakiś czas po mnie. No i tak sobie egzystuje tam dalej. Dobra, to ja teraz dla kontekstu, dla widzów jeszcze dodam, bo może część osób słuchając tego ma takie... O co w ogóle chodzi? Jakiś dzień nauczyciela. I ja z jednej strony faktycznie mam tak, że rozumiem dobrze to poczucie sprawiedliwości i zaangażowanie i tak naprawdę w rodzinach Świadków Jehowy takie rzeczy pozornie, znaczy nawet chyba dosłownie jakby bez znaczenia, znaczy tak normalnie, no bo ja dzisiaj na przykład mam córkę nastoletnią, czy nawet tam w 2. klasie podstawówki i te dzieci różne rzeczy robią. Znaczy 2 córki mam. Więc 2 córki mam, tak, ale chodzi mi o to, że nie przejmujesz się tym, że nie wiem, ktoś tam zrobił tak, czy coś tam, ale jak byłam sama świadkiem w tym wieku też, to wszystko to było tak istotne, jak się jest świadkiem, to jest naprawdę trochę sprawa życia i śmierci. I wiem, że widzowie mogą tego nie wszyscy zrozumieć, że czemu się tym przejmujecie? Ale ja do tej pory potrafię się przejmować jakimś komentarzem, bo ktoś napisze, że on ma znajomego świadka i my kłamiemy, bo on to coś tam zrobił. I ja miałam nawet na swojej terapii to przygadywałam wielokrotnie, że nie mogłam zrozumieć, dlaczego ludzie są tacy letni, nie? Dlaczego nie są albo zimni, albo gorący i dużo energii. Teraz już trochę się tego nauczyłam, ale jako świadek na początku musiałam się bardzo tego nauczyć, żeby tym ludziom odpuszczać, że oni mogą trochę robić, co chcą i ja nie jestem za nich odpowiedzialna, ale jak byłam świadkiem, to też tak się przejmowałam każdym drobiazgiem, dlaczego ludzie tak nie robią, dlaczego nie postępują zgodnie z tym, czy oni tej strażnicy nie czytają, no nie? I myślę, że osoba, która w tym nie była albo w podobnej grupie, to może tego nie zrozumieć, ale naprawdę, to człowiek mógł nie spać przez to, że ktoś dał te kwiatki, a ktoś inny nie dał. Tak. Teraz tak powiedziała, że będziemy przechodzić do technikum, ale jak jest gimnazjum, to przypada okres gimnazjum na twój chrzest, bo 15 lat to byłaś w gimnazjum wtedy. Tak by wypadało. 15,
Bardziej już te technikum, początki technikum, więc może źle to po prostu przeliczyłam. Okej. Czyli miałam gdzieś koło 16 lat, jak byłam w pierwszej Dobra. klasie, no. Okej, dobra, czyli to w sumie łatwo nam, tak płynnie przejdziemy do tego chrztu. Ponieważ kiedy mówiłaś na początku o tej takiej dziecięcej rywalizacji z tym Tomkiem, to mi się przypomniały też takie motywacje do chrztu, które... Inaczej, często jak tutaj rozmawiamy, to pytamy się, dlaczego ktoś się na ten chrzest zdecydował, co go do tego skłoniło, czy później miał takie uczucia i zaraz też o to ciebie zapytamy. Ale poruszyłaś wątek, którego wcześniej nigdy nie analizowałem, czyli tej takiej rywalizacji. I wtedy sobie przypomniałem, że w moim życiu też taki wątek rywalizacji był. Był taki chłopak w zborze, nie wiem, nazwijmy go Alan. Imię mogło zostać zmienione. I ja trochę z nim rywalizowałem. On był starszy o rok. W zasadzie to tam się ostatniego grudnia urodził, ale przyjmijmy, że o rok. I pojawiał się taki, aha, on to zrobił, to ja też. No to ja byłem, nie wiem, tam chyba pierwszy pionierem. No to on, wiesz, i taka rywalizacja... Nieuświadomiona często nawet, Trochę nieuświadomiona, ale przecież my rywalizujemy w dobrych rzeczach. Nikt tego by raczej... Wiesz, jakbyśmy usiedli ze starszymi, to oni by powiedzieli, że to są trochę złe pobudki, ale w sumie to przecież dobre rzeczy robimy, tak. Tu do chrztu się zachęcamy, ale jak ja sobie teraz rozkładam moje myśli, no takie czynniki pierwsze na klocuszki, to ja wewnętrznie tak chciałem być lepszy niż on. To nie były czyste motywacje. Człowiekiem. Ale myślę, że to może być coś, co ma wielu młodych w zborze. W ogóle w tym wieku, no przecież spójrz nawet na Kubę, który no może nie jest zboże, tak, ale rywalizuje o inne rzeczy. No dokładnie, tylko że raczej o tym nigdy nie rozmawialiśmy. Dlatego ten temat mnie tak zainteresował, tak zafascynował, bo rzeczywiście to jest jedna z motywacji, która skłania młodych ludzi do tego, żeby angażowali się w to, co ta grupa ma do zaoferowania. Na przykład Świadkowie Jehowy, w innych grupach pewnie też, czyli chrzest, pionier, sługa, tą karierę, no bo to jest jak w korporacji jakaś rywalizacja pomiędzy... Nie wiem, może nie pracowałem w korporacji, ale jak pracowaliście, to napiszcie, czy też tak jest. I trochę taki teraz mam skrzyd wewnętrzny, że trochę się czuję tak nieswojo, że taki byłem trochę nieszczery w tym, ale z drugiej tak mają nastolatkowie, po prostu. I w szkole, i na różnych rzeczach rywalizują. Dlatego trochę też o tę twoje motywacje chciałbym teraz zapytać. Możesz oczywiście o to zahaczyć, bo być może coś tam ci się w głowie pojawiło, ale o cały taki ten przebieg tej drogi. Czy tego było tak, że tata ochrzci się, to jest twoja naturalna droga? Czy też czułaś, że musisz? Czy te przeżycie duchowe? Co się dzieje? Ta cała droga, że ty tak przyjmuje chrzest, dobra? Tu kilka czynników miało właśnie wpływ. Po pierwsze te doświadczenia na ośrodkach pionierskich. Po drugie, ja cały czas dążyłam do tego, żeby jak najwięcej osób postrzegało mnie jako bardzo dojrzałą osobę. Żeby nie traktowało mnie już 5 sobie możemy przebić. To jak też jest... dziecko, bo wydawało mi się, że to jest coś, co pokaże innym, że już jestem taka dorosła, że można mnie traktować na tym samym poziomie. Co mnie jeszcze motywowało? Tak. Mnie to przeraża, że masz 15 lat i chcesz być postrzegany jak, nie wiem, jak 40-latek trochę na takim samym poziomie. Z jednej strony może to jest trochę naturalne, ale z drugiej właśnie jak teraz wychowuję dzieci w świecie, to wiesz, nasza Majka, ona wcale nie chce się zachowywać jak 40-latka, nie? Ona to ma wywalone. Ale to postrzeganie tej... może za chwilę ci się przypomni, albo spróbujemy do tego wrócić. A już mam. Dobra. To co to będzie? Bo ja tu się... Jednym też z takich czynników było to, że ja na jednym z tych ośrodków poznałam siostrę z innego miasta. W każdym razie ona była bardzo przykładną pionierką. Była ode mnie starsza o 3 lata. Więc tak naprawdę też wchodziła w początek tej dorosłości. Mieszkała na terenach wiejskich, co sprzyjało temu, żeby ją często odwiedzać. Nawet w wakacje po prostu był czas, dobra, jadę do niej, ma możliwości, żebym mogła u niej spać. Wypisujemy
Znaczy ona wypisywała, jeszcze wtedy nie, bo nie byłam po chrzcie. W każdym razie na pewno zwiększyłam tą liczbę miesięcznych godzin na ten okres wakacyjny, jak u niej byłam. I jeździłyśmy po różnych wioskach, głosiłyśmy, praktycznie codziennie była służba. I ona była dla mnie takim przykładem. Też miałyśmy dużo wspólnego ze sobą, jeśli chodzi o jakieś takie hobby czy zainteresowania. I miałyśmy wspólne plany, bo chciałyśmy właśnie albo wyjechać w teren, albo iść do Betel. Też tata mnie widział w takiej roli właśnie, że chciał mnie bardzo wysłać do Betel, że byłabym tam, że czułabym się według niego tam dobrze. Myślę też, że myślał, że będę tam tak otoczona taką opieką, że będzie mógł być o mnie spokojny. Myślę, że to o to chodziło. Więc ta przyjaciółka była dla mnie takim dużym wzorem i takim bodźcem do tego, żeby jednak iść w tą stronę. Podobała mi się przyjaźń z nią, bardzo lubiłam z nią spędzać czas. Często ona przyjeżdżała do mnie na weekend, często ja do niej. No i też potem te ośrodki pionierskie były właśnie w zborach, z którymi ona gdzieś tam miała kontakt, z osobami, z którymi miała kontakt. Dlatego te ośrodki zdarzały się nawet na drugim końcu Polski. Wiesz co, tak, ja sobie zapisałem te motywacje i chciałbym się na chwilkę wrócić, albo nie, może zacznijmy od tego wątku, a później wrócimy do tego postrzegania jako osoby dorosłej, czyli tego wątku takiej przyjaciółki, takiej siostry w zborze, która tak cię zachęca. W tym serialu, którym sobie robimy, tam się teraz pojawiła nowa postać, znaczy ona w naszych scenariuszach już się pojawiła, niedługo będzie, która będzie Oliwkę tak motywować do tego, żeby właśnie Oliwka tak się zaangażowała. I nie bez powodu to sobie wymyśliliśmy, dlatego że doświadczaliśmy w swoim otoczeniu takich sytuacji. Jak ktoś, kto nie był świadkiem, nas słucha i dostrzega podobne mechanizmy w swoich grupach, to bardzo bym prosił o napisanie tego w komentarzach, ale chodzi mi o sytuację, kiedy mamy jakiegoś młodego i wszyscy wiedzą, że młody to potrzebuje towarzystwa w swoim wieku i że nie wystarcza takie gadanie typu możesz się przyjaźnić z każdym. Możesz się przyjaźnić z osobami w każdym wieku, to się powtarza. Więc znajdźmy mu osobę, z którą się zaprzyjaźni, która jest silna duchowo i ona swoim przykładem, swoim stylem życia tę osobę wciągnie. To działa na dwie strony. Raz, że na tę osobę, która już jest taka ugruntowana, że ona nie odpłynie, bo ona musi być wzorem, ona się sama motywuje. Dwa, ta osoba, dla której my się stać tym wzorem. Bo często ta osoba duchowa bardziej jest w to wtajemniczona. Nie wiem, czy twoja koleżanka była, ale my na przykład byliśmy w takiej sytuacji, że ktoś do nas mówił, że weźcie tam się zaopiekujcie na przykład tym i tym. Tymi młodymi, bo w domu jest tak i wy możecie swoim przykładem taką osobę zachęcać. I teraz to jest z jednej strony bardzo śliskie, trochę nieetyczne, ale z drugiej przecież tutaj się często jest to szczere uczucie i się rzeczywiście interesujesz tymi osobami. Ja taki mały eksperyment zrobię, tak? Teraz myślowy. Chodzi mi o tą twoją przyjaciółkę, ale też o te osoby. My byliśmy w takiej sytuacji, że ktoś nas poprosił, że weź się zaopiekuj tą Pauliną. Kurczę, to jest takie trochę nieetyczne, bym powiedział. Czasami ten motyw się w jakichś serialach pojawia, gdzie tam jest ktoś, tu się zaprzyjaźnicie, a potem się okazuje, że jednak to było oszustwo, ale przecież prawda jest taka, że ja cię bardzo lubię i tam się miłość pojawia i tak dalej. Taki motyw częsty i naprawdę wymaga to chyba bardzo dużo. Teraz w ciebie, jakbym chciał wcielić z twojej strony, gdyby tak było, prawda, to takiej otwartości, ciepła zrozumienia, że ty wiesz, że ta osoba chciała dobrze i rzeczywiście się polubiłyście, pomimo tych początkowo niewłaściwych intencji? Być może, prawda, bo ja tak sobie trochę... No mogło tak być. Trochę szyję, ale dzisiaj też tak sobie myślę właśnie to, co Sara wspomniała, że nas też po prostu prosiły te osoby. Bracia ze zboru, starsi. Zaopiekujcie się tą osobą i tą. Może studium poprowadźcie z tą osobą, bo wtedy
wasz przykład może być dla nich dobry. To mnie bardzo ciekawi. Tak nie mam za dużo refleksji na ten moment, ale samo zjawisko trochę mnie tak zafascynowało w tym momencie, jak o tym rozmawialiśmy. O. No ja trochę w tym taki czuję zgrzyt, że ty jesteś tą osobą, którą się mają zaopiekować i mówisz, ojej, zainteresowali się ze mną, czyli zobaczyli we mnie coś, co ich zainteresowało, poczuli, że może być jakaś fajna relacja z tego, jakaś przyjaźń i tak dalej, a z drugiej strony to wygląda tak inaczej, nie? Trochę. Bo to nie jest czarno-białe i oczywiście dlatego tutaj nawiązałem, że tam często się pojawia taka prawdziwa relacja i teraz jak ty to mówiłaś, to sobie pomyślałem, a niech zniknie teraz twój aspekt tego, że dobra, ja nie chcę być świadkiem Jehowy, nie chcę należeć do jakiejś tam innej grupy i ta relacja umiera. Więc czy ona jest prawdziwa, czy ona jest, czy jej nie ma, to jest warunkowa. Dokładnie. Ale napisał. mogę wam powiedzieć, może to już tak troszkę podskoczę do przodu w temacie, ale no myślę, że to jest dobry moment na to. Jak zaczęło się u nas w domu troszeczkę gorzej dziać, to ona zaczęła się odsuwać i kontrolować sytuację. Jak to wygląda. I w pewnym momencie się po prostu odcięła. Ja zostałam później wykluczona i był taki moment z tatą, rozmawiałam i mówię, wiesz tata, ja to w sumie bym poszła na zebranie, ale chciałabym, żeby ta moja przyjaciółka przyjechała, też była na tym zebraniu. My nie musimy rozmawiać, ona może siedzieć na drugim końcu sali, ale żeby była, po prostu tak by mi było raźniej. Czułabym to, że jeszcze jej zależy na mnie i że to jest ktoś przychylny mi. I tata wtedy wybrał do niej numer, a ona powiedziała, że nie obchodzi mnie to, jaki jest wasz statut. Ja nie chcę mieć z wami nic wspólnego. To jest bardzo, bardzo przykre. I jak powiedziałem teraz w ogóle, i znowu kolejny wątek mi się w głowie pojawił w związku z tym, że ta relacja jest warunkowa, czyli może jej nie ma, a może ona naprawdę jest, ale jest ten czynnik, ten religijny, tej indoktrynacji, który po prostu zakłada blokadę i ty dalej nie możesz wyjść, choć chcesz. To jest naprawdę... To jest temat, który mógłby być jakimś przedmiotem naprawdę badań i omówienia, bo to jest mega interesujące. No. Ale myślę, że jeszcze do tego momentu dojdziemy za chwilę. Chciałbym wrócić jeszcze do tego innego czynnika motywacji, czyli tego postrzegania jako osobę bardziej taką dorosłą, bo to znowu mi bardzo bliskie. Też powiem ci dlaczego i o to dopytam. Ja też trochę byłem takim odrzutkiem, więc próbowałem robić różne rzeczy, szczególnie w gimnazjum, potem w technikum, żeby trochę się przypodobać znajomym, no ale jednocześnie bardzo wierzyłem, byłem pionierem później i tak dalej. Ale przez to uczucie odrzucenia i to, że później się dowiedziałem, że mam ADHD, co powodowało, że cały czas się czułem odrzucony. I o tym trochę chyba rozmawialiśmy ostatnio na drugim kanale. O tym, jak osoba z ADHD funkcjonuje w grupie destrukcyjnej i tak pewne rzeczy dostrzegłem, no ale jakby teraz chcę powiedzieć, że ja się czułem taki, wiesz, mniejszy, odrzucony i jak słyszałem od starszych zboru słowa jesteś bardziej dojrzały niż wiek, w którym jesteś. Że no, ty masz tam 18 lat, ale z zachowania to jakbyś miał tam, nie wiem, 20 ileś. Ja to słyszałem wcześniej tak samo, prawda? Tu mam 15, mówią, że zachowuję się tak jak jeszcze bardziej dojrzały. I to mi się podobało. Bardzo chciałem tak, bo to jakby podbudowywało moje poczucie własnej wartości, które było na niskim poziomie, no co tu mówić. Tam wiele czynników na to wpływało. No, więc jak to u ciebie? U mnie to też wyglądało w ten sposób, że z biegiem czasu im byłam starsza, tym mój tato po prostu się o mnie martwił. Teraz to wiem. No miałam takie może delikatne zakazy, tak to nazwijmy. Czyli miałam ograniczony czas na powrót ze szkoły do domu. Dokładnie wiedział, ile czasu mi to zajmuje, plus minus. Więc no nie było możliwości, żeby gdzieś tam po szkole się wybrać, nie wiem, z koleżanką na
nie wiem, gdzieś do parku usiąść, pogadać. No bo co wy tam będziecie robić? A po co? No to zaproś ją do domu, tak? No w domu wiadomo, drzwi otwarte w pokoju. No i gdzieś tam zawsze ta kontrola była. Więc ja to też tak odbierałam, że jeżeli rzeczywiście ten chrzest przyjmę, no to ja już jestem taką dorosłą osobą, tak? To już sama zadbam o to, że co ja robię. Już znam wszystkie zasady, więc sama się będę pilnować, nie? Co tam ci do tego? No ale rzeczywiście nie za bardzo mogłam gdzieś wychodzić popołudniami. Raczej ograniczało się to do tego, że gdzieś tam z mamą oczywiście, czy gdzieś, gdzie tata wiedział, że jest to w granicach normy, że będzie czuł, że jestem bezpieczna, nie robię jakichś nie wiadomo jakich głupot, no to okej. Więc no w pewnym momencie zaczęło się kombinowanie i próba wymyślenia czegoś, żeby się z tego domu urwać, żeby gdzieś iść. A mama pomagała w tym? Pomagała. Znam to. Bo u mnie tata nie był świadkiem i mama nie pozwalała, tata, to coś tam. Tak. No i nie ciężko się domyślić, że technikum, więc jakieś tam związki były. A wiadomo, ciężko jest utrzymać związek będąc w technikum, widząc się na 5-minutowych przerwach, 10-minutowych. Więc no trzeba było kombinować tak, żeby się spotkać. No i rzeczywiście mama tam gdzieś szła, no to ja szłam z nią, a potem się umawiałyśmy w danym punkcie i wracałyśmy razem do domu, jak gdyby nigdy nic. A i tata się dowiedział o tym? Dowiedział się o tym, ale to były już inne takie czynniki, że gdzieś tam ktoś nas widział, rzekomo nas widział, a nas nikt nie widział. Po prostu to była gra. Powiem ci, że cię widzę i masz 5 minut, żeby się wytłumaczyć. No to się tłumaczyłam z rzeczy, o których nie miał pojęcia. I sama się sprzedawałam. Kurde, ja tak robię z własną córką. Teraz sobie pomyślałem o tym, że tata trochę taką manię kontroli miał. Wtedy pomyślałem sobie, no ja też mam taką manię kontroli i czasem robię tak do własnego dziecka. No, ja wiem, że to robiłaś i dziecko mi się samo sprzedaje, tak? No dobra, pomyślę o tym, bo to tak wiesz, z siebie się nie widzi. Czy wiesz, zależy jak na to reagujesz, bo jeżeli zareagujesz na to w ten sposób, że na spokojnie z nią porozmawiasz i wytłumaczysz pewne rzeczy i powiesz, jakie mogą być konsekwencje tego, no to ja uważam, że to jest spoko, że to jeszcze... No, to trochę mi ulżyło. Zazwyczaj tak jest, nie zawsze, ale trochę ulżyło mi, no. Natomiast mój tata bardziej podchodził do tematu kara, szlaban, awantura. W pewnym momencie doszło nawet do bicia. Ale to już przecież, znaczy pomijając kwestię bicia, jakby, że w ogóle nie powinno być, ale ty już też byłaś dużo więcej. No nie, no to tak. wiesz... Doszło kiedyś, bo też u mnie zaczął się pojawiać alkohol, bo mam wrażenie, że tata troszkę stracił kontrolę nad tym, co się działo w zborze. Że w zborze się zaczęło tak dziać, że się wszyscy odsuwali, to jakieś plotki, że lepiej z nim uważać. Też miał troszeczkę problemów finansowych, bo firma podupadała. Więc też myślę, że gdzieś pewnie miał takie problemy, z jakimi ja się też teraz zmagam na tle właśnie nerwowym. I nie do końca był w stanie nad tym zapanować. Troszeczkę alkoholu i zdarzały się takie sytuacje, że po prostu wysłał mi kolega z klasy zwyczajnie buźkę uśmiechniętą albo tam coś głupiego mi napisał na jakimś komunikatorze. To jak zabrzdękał telefon, to tata leciał z kuchni przez całe mieszkanie, żeby pierwszy sprawdzić, kto to jest i z czego on ode mnie chce i w jakim kontekście on do mnie pisze. Nieraz robił tak, ja już potem się wycwaniłam, że wyciszałam telefon, to on potrafił w ciągu dnia, będąc w domu, ja byłam w domu, dzwonić do mnie, żeby sprawdzać, czy mam włączony dźwięk w telefonie, żeby mieć kontrolę, czy na pewno, jak on nie słyszy wiadomości, czy tej wiadomości na pewno nie ma. To jest bardzo ciekawy motyw w takim sensie, że ja u wielu osób, u siebie też, może nie na taką skalę, ale widzę problemy z kontrolą. Tak, Świadków, znaczy byłych świadków, nie? Ja z tego powodu, bo ja na terapii rozmawiam o tym, że ja też mam taki problem z kontrolą i tak naprawdę moje stany lękowe to w dużej mierze wynikały z tego, że ja chciałem wszystko kontrolować i kiedy nie mogłem mieć czegoś pod kontrolą, to się pojawiał lęk. Dokładnie. I
wiesz, I pierwszy... nerwy, i agresja, przynajmniej u mnie. Tak, i ja to na terapii przerabiałem i rozmawiałem z terapeutą o tym, jak ja sobie z tym mogę poradzić i te mechanizmy, wiesz, zdanie sobie z tego sprawy, że to jest pierwszy krok, prawda? Sama terapia mi nie pomogła w tym, żeby się całkowicie z tego jakby wyleczyć. Niewłaściwe słowo, ale wiecie o co chodzi. I na przykład leki mi bardzo w tym pomogły, bo w mózgu się pewne rzeczy dzieją i ty nie przeskoczysz tego. Więc to jest dosyć istotne. Skoro już tutaj mówimy o tym, o zdrowiu psychicznym, o terapii, no to też trochę zareklamuję naszego partnera, Holisticum. Holisticum nie będzie tylko jedynym naszym partnerem, bo tutaj niedługo też powiemy o innym, ale jako nasza rozmówczyni masz możliwość skorzystania bezpłatnie z pomocy takiej psychologicznej, więc tam kontakt ci damy, a dla każdego z naszych widzów z kodem Światusy 30 zł rabatu na pierwszą sesję. To jest dla nas ważne. Zdrowie psychiczne i rozumienie tego, z czym się zmagamy, jest mega, mega ważne, ale samo to, że mi ten terapeuta powiedział, no mówi panie Dwinie, pan po prostu chce wszystko kontrolować. I lęk jest wynikiem tego, że pan nie ma pod kontrolą rzeczy. I pierwsze to jest takie zderzenie. O nie. Przyznać się w ogóle, zaakceptować, że tak jest, to jest mega trudne. Ale bardzo analizowałem to, że ja tam jakieś tam zaburzenie kompulsywno-obsesyjne, a to drzwi 5 razy sprawdzić. Tak. To jest brak. Ja straciłem uczucie kontroli i dlatego na przykład lęki mi się nasiliły po wyjściu z organizacji, bo wszystko było wcześniej pod kontrolą. Życie, jak umrę, to zmartwychwstanę, jak żona umrze, to zmartwychwstanie, i wszystko było pod kontrolą. A potem się pojawiły takie myśli i wszędzie, i w ogóle jakieś predyspozycje genetyczne, które sprzyjały takiej lękowej, jak to się nazywa, osobowości. I jak ta kontrola zniknęła, że to wszystko się zaczęło sypać. Dlatego później trzeba było sobie to poukładać. Też taka pustka. Nie co się będzie z nami działo, co dalej. Całe życie było podporządkowane pod tą religię. Tak naprawdę w każdej kwestii wiedzieliśmy, jak się mam zachować. Czy w szkole, czy w pracy, czy jak nam ktoś powie to, czy tamto, czy nas zaprosi gdzieś. Wiedzieliśmy po prostu, co mamy powiedzieć. I ja na przykład nieraz, już teraz może tak nie, ale na początku ja miałam straszny problem z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji, bo się bałam. Bo się bałam po prostu i bardzo analizowałam, jakie mogą być skutki uboczne, co się stanie, jak zrobię to, jak nie powiem. I też dzięki temu bardzo lubię siebie kontrolować. Właśnie też pod kątem na przykład wyłączonej prostownicy w łazience. Nieraz się potrafiłam wracać, czy 5 razy klamkowałam drzwi. No w pewnym momencie to już zaczęłam nagrywać, żeby się nie wracać. No jakoś sobie musimy ja radzić. to znam. No. Żeby nie nagrywać, to wiesz, co zacząłem robić? Adam Marty mi sprzedał taki patent, że jego kolega czy koleżanka to sobie wizualizuje pole siłowe, które tak na drzwiach się robi, jak przekręca, i ja wtedy sobie aktywowałem pole siłowe, klamkę szarpnę i zamknąłem. I musiałem to zrobić i powiedzieć na głos, że zamknąłem. Super, nie muszę się wracać. Ale jak sobie sprawdzisz, to na drzwiach mam takie czujniki pozakładane, bo to już jest czy otwarte, a może ktoś wejdzie, a może nie zamknąłem, no to dostanę powiadomienie, że ktoś wszedł w nocy, bo trochę... Jak wyjeżdżaliśmy, to przecież kupowałeś te takie czujniki, że symulują to, że ktoś jest w domu? No tak, żarówki. Że generalnie to jest też fajnie zabezpieczenie przed jakimiś złodziejem i tak dalej. To nie jest głupie totalnie, nie? Tylko, że u ciebie to był ten... Tak, to z kontroli to wynikało wszystko. Utrata kontroli i to powodowało lęki. Ja to tak bardzo spłyciłem, ale no myślę, że wiele mamy wspólnego w tych Najlepsze jest to, że
niedzielę, czyli następna rozmowa po tobie, która się pojawi, w niedzielę nagram z Pauliną i ona nie jest świadkiem Jehowy. Ona jest psychologiem, który się jakby dość mocno zajmuje różnymi zaburzeniami lękowymi, także na pewno będziemy te tematy poruszać. Tak, to będzie ciekawa. Na pewno będę oglądać. Ciekawa rozmowa. No, dobrze. Wiesz co, tak, ja sobie jeszcze zapisałem jedną notatkę, ale teraz taki mam zgryz, bo do tej pory moje odczucia były takie, że tak bardzo ciepło mówiłaś o swoim tacie. I nagle mamy taki szok, że zaczęło się przemoc. I teraz się zastanawiam, twój tata dalej jest świadkiem, nie jest świadkiem? On jest wykluczony, został wykluczony mniej więcej w tym samym okresie co ja, tylko że ja potem wróciłam, a on nie. Okej. Mam tam jakieś przesłanki, że próbował, ale też warto dodać, że nie mam kontaktu za bardzo z rodzicami, ale to też jest spowodowane pewnymi innymi rzeczami. No i o tych rzeczach to tak raczej wolę nie mówić, bo... Dobra, wiesz co, to co? Znamy te motywacje, ale to nas wprowadziło w taki zaułek Jak go mówiłam, że to są takie... fascynujący jednocześnie, bo ja to lubię patrzeć na naszych rozmówców właśnie w ten sposób, że oni przychodzą. Mnie naprawdę ciekawi ta perspektywa drugich osób, bo czasami jest taka rzecz jedna, którą powiecie, tak? Czy ty, czy ostatnio Jacek, z którym rozmawialiśmy, i tam sobie wtedy doświadczam tego, że tam proces taki terapeutyczny w mojej głowie i do przepracowania jeszcze jest, o tym jeszcze nigdy nie myślałem. Tutaj się ta rywalizacja, dobra, to jest coś, co sobie muszę poukładać. I to jest naprawdę ciekawe, bo ja się bardzo utożsamiam z tym. Mam nadzieję, że wielu naszych widzów również. I zakładam, że jest tak, że skoro tu jesteś i słuchałaś wielu naszych rozmów, jak w ogóle o czymś mówisz, to ty wszystko, ja wiem, ja już wszystko szukałem, mam notatki z każdego odcinka, trochę przesadziłem, ale do ciebie też takie niektóre rzeczy muszą docierać. Słuchasz jakiejś rozmowy, przykładu i powiem wam, że nawet zdarzało mi się niektóre rozmowy słuchać po 4 razy. Jak był taki może moment, że mieliście jakąś dłuższą przerwę i nie było nic, to ja po prostu tego potrzebowałam. Potrzebowałam słuchać na te tematy i wybierałam sobie jakieś tam najciekawsze i po prostu odsłuchiwałam i układałam to sobie w głowie. Także powiem wam, jesteście w moim życiu prawie codziennie, bo bardzo często zakładam właśnie słuchawki, czy jak wieszam pranie, czy jak zmywam, sprzątam, odkurzam, wycieram, to przyjemniej mi się te czynności wykonuje, jak słyszę wasze głosy i utożsamiam się z osobami, które tutaj przychodzą i często jest tak, że łzy lecą, że są tak poruszające historie, że płaczę. No. To jest coś, wiesz, z jednej strony bardzo miłego, jak my to słyszymy, a z drugiej znowu to takie słodko-gorzkie, że są osoby, które cierpią i doświadczają takich trudności, ale wiemy, że te historie pokazują, że nie jesteśmy sami w tych przeżyciach, że są inni, którzy czegoś podobnego doświadczyli i to w jakiś dziwny sposób nas umacnia, prawda? To, że nie tylko mi jakoś było źle, nie tylko ja się z tym zmagałam, to sprawia, że czuję się z tym lepiej, że jest nas więcej osób, które tego doświadczyły. Ale to też się pojawia w kwestii traumy poreligijnej, bo to, co się nauczyłam niedawno, że to nie jest tak, że to znika samo, to trzeba nadpisać. I myślę na przykład o Kubie, który miał tam, nie wiem, lat 8, 10 i on zasypiał słuchając słuchowisk. Nie wiem, czy pamiętasz te wszystkie słuchowiska. Słyszałam. I potem miał właśnie różne bóle psychosomatyczne. I ja tak sobie pomyślałam, że my dorastając tyle w sobie treści pochłonęliśmy tej świadkowskiej, ona nie zniknie sama. My ją musimy czymś nadpisać. I w sumie teraz się nie dziwię, że ludzie trochę właśnie tak potrafią czasem słuchać niektórych rozmów po kilka razy, bo to jest właśnie może to, czego potrzebują, żeby jakieś tam schematy sobie naprawić. Zanim przejdziemy może dalej do... Jedna jeszcze tytułem tego, co powiedziałaś, krótka refleksja. Przepraszam, że tak trochę tutaj dominuje to, ale to jest
Jestem mocno... Generalnie wy macie bardzo dobrą chemię i wy w ogóle się podobnie zachowujecie, więc ja to sobie siedzę spokojnie. Nie. Nie, no. Powiedziała, że nadpisać i teraz tak sobie pomyślałem, że najpierw, żeby nadpisać, to ty musisz jakby ten tryb zapisu, jak kiedyś na dyskietkach było, że ty musisz przesunąć coś takiego, czy na kartach SD jest taki przesuwadełko, że tryb odczytu i tryb zapisu. Że dopóki nie uświadomisz sobie, że to jest na przykład jakimś problemem, że z tym się zmagam i myślę, że tak jest, wszyscy tak mają, albo inaczej, że tylko tak ja mam i nikt inny, to nie dopuszczasz do tego, żeby to nadpisać. I dopiero jak teraz na przykład słuchasz doświadczeń innych osób, czy to byli świadkowie Jehowy, czy zupełnie inne grupy i dostrzegasz pewne podobieństwa, otwierasz się na to, żeby dopuścić jakiś inny pogląd na tę sprawę, dopuścić to, że rzeczywiście mogę na to inaczej patrzeć, to dopiero wtedy się ten taki tryb zapisu uruchamia. Tak jak ostatnio jechaliśmy na koncert autobusem ze szkoły tańca, do bingo proszę odznaczyć, i ja wsiadłem w autobus, ja byłem przerażony, pełno ludzi czeka i ja się czułem tak źle. Z czemu się to skojarzyło? Ja miałem wręcz atak paniki taki lekki. Wyjazd na kongres autokarem. Aha. I ja siedzę po prostu dlaczego... Odkąd odeszliśmy, nie miał sytuacji, żeby jechać gdzieś autokarem w takiej grupie ludzi. Ja miałam, bo ja byłam rok temu na wycieczce i wtedy to sobie przerobiłam jakby, nie? A tu ludzie, wiesz, to śpiewają, wszyscy gadają, wszyscy znajomi. No i miał taki, ja myślałam, że on zejdzie mi tam. No może tak, może trochę, wiesz, taki raczej byłem... Spięty mocno. Spięty, ale byłem zaskoczony tym, że tak reaguje. Nie spodziewałem się tego. I Sara mówi, ale wiesz, nadpisujmy. No i muszę sobie otworzyć to miejsce jakby w umyśle, w głowie, żeby dopuścić, to nie tylko z tym musimy się kojarzyć. Więc to jest coś naprawdę ciekawego i też dziękuję za to, że ty się tak podzieliłaś tym swoją perspektywą tego. Czy tak zapytałem trochę z premedytacją, żebyś trochę się mogłem spodziewać, co powiesz, ale z drugiej strony to jest też dla nas takie mega motywujące, żeby mieć energię do robienia tego, no bo słuchanie nie wiem jak to ująć, wiem, że to jest ważne, ale też te trudne historie jakoś oddziałują, ale to jest ważniejsze. Jak ktoś nam mówi, że to super, to mi pomaga. Więc bardzo dziękuję za to. Ja też dziękuję. I jak już jesteśmy w sumie na tym temacie, to też mogę powiedzieć, bo ja odeszłam. Wybudziłam się tak naprawdę w 2018 roku i mniej więcej wtedy chyba też był wywiad Sary w Pytanie na śniadanie. Tak? Tak, w 2018, Wtedy po prostu tak wpisałam w wyszukiwarkę Świadkowie Jehowy, bo byłam ciekawa po prostu, co mi wyszukiwarka powie. Bo już wiedziałam, że nie chcę być w tej religii, więc w zasadzie zaczęłam podświadomie szukać jakichś treści poza stronami oficjalnymi Świadków Jehowy. No i wyskoczył mi ten wywiad z Sarą i po prostu byłam w tak wielkim szoku. Ojej, czyli jest ktoś jeszcze, czyli to nie mi się pokopało. Bo do tego czasu to miałam takie wrażenie, coś jest nie tak, ale kurde, to może ze mną. A w momencie, jak zobaczyłam ten wywiad, to już od razu, trzeba było wejść na kanał i to ja muszę się dowiedzieć coś więcej. I w momencie, jak zaczęłam słuchać po prostu już tych wszystkich wywiadów, to się głęboko obudziłam. Mówię, w szoku byłam, że nie jestem sama, że tyle osób jest. Z jednej strony, może to zabrzmi niefajnie, ale z jednej strony się ucieszyłam, bo nie jestem sama, bo jest ktoś jeszcze, kto mnie rozumie, ale z drugiej strony było mi bardzo przykro, że ta organizacja aż tyle ludzi krzywdzi. I rzeczywiście zaczęło się jakieś tam... wybudziłam się po prostu, odcięłam się całkowicie i zdałam sobie sprawę z tego, że to nie tyle, że sekta, bo to, że sekta, to doszło do mnie później. Odnośnie mieliście odcinek, w jaki sposób się Sara wybudziła, że przeczytałaś o tym, co to jest tak naprawdę ta grupa destrukcyjna. No i ja sobie dopiero wtedy powiedziałam, tak, to jest sekta. Powiedzmy, nazwijmy to po imieniu. To nie jest, to jest zalegalizowana religia, ale to jest tak naprawdę sekta, bo ona działa jak sekta.
decyduje o tym, w co się masz ubrać, jaki film możesz obejrzeć, z kim możesz rozmawiać, z kim się możesz spotkać i wiele, wiele innych rzeczy. Ktoś taki potem, kto wyjdzie z tego, nie dziwię się, że ma chaos, że on po prostu nie wie, nic nie wie. Nie wie, czy w tym dobrze wygląda, czy ja mogę w tym iść gdzieś, czy to będzie dobrze odebrane. Nie? Gdzie normalnie ludzie, przypuszczam, w świecie się nad tym nie zastanawiają. No ubieram się tak, jak się czuję. W tym dobrze i koniec tematu. No a wtedy jak zaczęłaś taki materiał szukać, to byłaś wykluczona, czy byłaś w zborze? Aha, bo to już przeskoczyłam. To już powróciłam. To już była moja końcówka tak naprawdę. Musielibyśmy się może cofnąć do... Dobra, to zanim te rzeczy dalej tutaj omówimy, to cofnijmy się do dwóch rzeczy, bo jeszcze tutaj o jedną chcieliśmy zapytać, czyli moment, jak ty przyjęłaś chrzest, w ogóle to jeszcze jednej rzeczy nie dopytałem. Liczę sobie, wiesz, nie będę pytał, ile masz lat. A jak zapytam, ile masz lat, to powiesz od razu wprost? 27. Dobrze. Gdybyś miała ponad 30, to byś powiedziała, a na ile wyglądam? To jest klasyka. To już bym wiedział, że ponad 30. Ale wiem, że wyglądam młodziej, bo nieraz mnie proszą o dowód w sklepie. Coś tak i coś w tym jest. Po prostu układam sobie to w głowie, ale to przed nagraniem chwilę o tym rozmawialiśmy. Jak przyjęłaś chrzest, ten technikum, ten okres, czy był taki zryw twój, takiej duchowości, że teraz będziesz działać? Teraz już nam na poważnie świadkiem Jehowy. Czy te przenosiny do innego zboru trochę ostudziły twój zapał? Nie. Była duża mobilizacja, było dużo młodych, którzy sami od siebie podchodzili, się umawiali do służby. Znaczy młodych, ciut starszych ode mnie, ale nadal gdzieś powiedzmy, że nadawaliśmy na tych samych falach. I rzeczywiście bardzo często wychodziłam na jakieś spotkania z młodzieżą, czy do służby się umawialiśmy. Fajny czas. Pamiętam, że też już po chrzcie wypisałam ten wniosek do służby pionierskiej na okres wakacyjny. Czyli po chrzcie, dobra. Czyli zostałaś pionierką. Często się to zdarzało, że pionierowałaś? Może ze 2-3 razy. Na ogół pamiątka, okres wakacyjny, na tej zasadzie. I jak wspominasz okres pionierowania? Pionierowania, dla tych, co nie wiedzą, to jest tak, że ktoś musiał głosić określoną liczbę godzin. Czyli to mogło być, nie wiem, 30, 50, 70, bo to różnie. Zależy od roku. Zależy od roku, zależy od rodzaju pionierowania, ale jakby trzeba było więcej. Jak wspominasz ten wysiłek? Już to był czas, gdzie przestało mi się to podobać. Bo jednak jakiś taki wstyd się tam wkradał i taka niezręczność. Ale ze względu na to, że miałam kontakt z tą młodzieżą, a ta młodzież to robiła i w końcu nie byłam tym odrzutkiem, tylko przynależałam do jakiejś grupy i to była młodzież, z którą mogłam porozmawiać na tematy, które mnie interesowały i ich często też. To chciałam się po prostu utrzymać w tej grupie za wszelką cenę. No i przymykałam oko. Nie było to dla mnie przyjemne, ale szłam i robiłam. Często też to traktowałam jako takie wyjście towarzyskie, bo wiadomo, zanim się doszło na teren, to się rozmawiało. Na klatce często też się zdarzały jakieś tam jeszcze pogaduchy. Potem się pukało i się czekało, ale też często to już był taki etap, że pamiętam, że coraz mniej ludzi mi otwierało drzwi. Więc nie ukrywam, cieszyło mnie to, jak nikogo jednak nie było w domu. Skądś to znamy. Tak, to jest też motyw, który gdzieś tam chyba będziemy chcieli rozszerzyć w jakimś odcinku, bo Jacek nam mocno na to zwrócił uwagę, że każdy chciał, żeby nikt nie otwierał drzwi. Tak. Dobra, ale co w takim razie sprawiło, bo wiesz, tu mamy ten taki, Luna się obudziła, mamy taki trochę zryw i trochę spowodowany też tym, że mamy towarzystwo, że się czujemy dobrze. Zaraz będziemy mieli wykluczenie. Co się dzieje tutaj pomiędzy, że jakby dochodzi do tego wykluczenia, ale jeszcze ja nie znam powodu tego wykluczenia. Nie wiem dlaczego, że ty jednak zaczynasz słabnąć, czy nie do końca? Co się dzieje tu?
No wiadomo, krew, nie woda, znowu technikum, jakieś tam znajomości, które się przeradzały w jakieś związki. No nie umiałam sobie tego przetłumaczyć, nie umiałam powiedzieć nie i koniec. Tylko, a skoro umiałem przykombinować, no to spróbujemy. Zawsze to jest jakiś epizod w moim życiu ciut ciekawszy niż tylko szkoła, dom i zebranie. Głoszenie. I głoszenie. A przecież można tak kombinować, żeby nikt nie wiedział. No to będziemy kombinować. No i też był taki moment, że ta moja miłość paliła papierosy i wychodziła w czasie przerwy na tak zwaną palarnię za technikum, za szkołę. No i chcąc się z tą osobą widzieć, no to co? No to trzeba było też iść. No i tak co się chodziło, to się chodziło. No to dobrze, to se zapalę. Tak, no co będę tak stać, to se też zapalę. No i sobie zapaliłam. No już na drugi dzień przyszłam do szkoły z paczką papierosów. No ale wiadomo, to takie czasy, że się bardzo oszczędnie paliło, pół papierosa i się gasiło, więc to takie było palenie na pół gwizdka. Oczywiście mi zrobili test, wzięłam tego papierosa, spróbowałam. Ja mówię, no ale no i co dalej? Tak ani zaciągnąć. I ktoś w tym momencie powiedział, tata idzie. A ja no i witamy w klubie. Ale tak, potem gdzieś tam się zaczął jakiś alkohol, ale wszystko było jednak w domu. Tata wiedział o tym, mama wiedziała i w sumie... No, a co, wiedzieli, że popalasz i popijasz, czy... Znaczy alkohol w ogóle był w domu dostępny, nie? Czyli na zasadzie jakieś piwo wieczorem tam do firmu, tak się zaczynało, nie? To się tam napije, bo w sumie jutro mam stresujący dzień w szkole, no to dobra, no to... To jest niesamowite, jak alkohol jest jakby w kulturze świadków, a jednocześnie ci młodzi, o tym gadaliśmy ostatnio, że ci młodzi, biedni i tak chcą się przecież spotykać. To jest normalne, że masz te lat 16, 17 i się zakochasz, a to jest tak piętnowane. Oni i tak się będą spotykać, bo to jest silniejsze, no nie? Ale to czemu im nie pozwolić? No ale dobra, czyli... No tak, czyli alkohol był w domu, że jakby to tata, mama jakby akceptowali. Palenie chyba nie, to chyba ukrywałaś. No właśnie, to jest bardzo ciekawy motyw, bo kiedyś tam po południu mówię do taty, wiesz co tata, abym se zapaliła papierosa, nie? A mój tata kiedyś palił. I on mówi, a co palisz? I ja mówię, zdarzyło mi się tam w szkole, wiesz, mówię, parę razy zapalić. Mówię, no zapaliłabym se. Dobra, to idziemy do sklepu, kupimy se. Ja szok, bo myślałam, że czekam na ochrzan, ale powiem wam, że na dzień dzisiejszy doceniam to, że on tak zrobił. Może to brzmi śmiesznie, ale pozwolił mi na to. Miał nad tym w pewnym sensie kontrolę, ale ja dzisiaj nie palę. Ja paliłam przez rok czasu i to dla mnie nie było... A to był ostatni papieros? Nie. I też nie było... Nie, i też nie było na zasadzie masz teraz całą paczkę wypalić, tak długo pal, aż wiadomo. Nie, to nie było na takiej. Normalnie... No mój tata też zaczął wtedy palić, wrócił do palenia, ale zawsze się śmieję, bo zawsze mi dawał, jak mi brakło w mojej paczce, to zawsze mi dawał też te papierosy. I potem szliście na zebranie? Czy to już był etap tego wykluczenia, więc chyba znowu troszkę przeskoczyłam. No spoko. Chociaż powiem szczerze, nie pamiętam dokładnie, czy to było przed, czy po wykluczeniu z tymi papierosami. No ale powiem wam, że widzę w tym plusy, że rodzic tak postępuje, bo przestało to być dla mnie zakazane. Mogłam tego spróbować i po roku czasu stwierdziłam, że bez sensu. Pieniądze wydaje bez sensu. Bez sensu nauczyciele się źle patrzą, ręce śmierdzą, w ogóle się śmierdzi wtedy. I mówię, i poszłam sobie na taki zabieg. Zakłada się takie specjalne urządzenie, zakłada się takie na ręce, takie metalowe obrączki. Wkłada się do takiego urządzenia zgaszony papieros i przez elektrody idzie to do mózgu, informacja, że ten papieros jest niedobry, że ja tego nie chcę. I skorzystałam z tego raz. Można to tam częściej z tego korzystać, ale mi wystarczyło raz i rzeczywiście i nie palę. No powiem ci, że mój tata też z czegoś takiego skorzystał. Palił 20 czy 30 lat, już nie pamiętam. I po jednym razie rzucił, już nie pali od 2001 roku. Dobra.
Czyli to wykluczenie. Tak, jak wpadłaś, bo zrozumiałem, że tam był chłopak jakiś, były jakieś zabawy, nie tylko papierosy. No coś tam było, no wiadomo. Gdzieś to tam tata się dowiedział, więc powiedział, no to ja teraz starszym powiem. No dlaczego tak to powiedział? Ale od kogo się dowiedział? To już tak dokładnie nie pamiętam, ale przypuszczam, że to było tak. Szczerze mówiąc, wycięłam to gdzieś z pamięci, ale przypuszczam, że musiał gdzieś po prostu natknąć się na jakieś wiadomości, albo gdzieś musiał ktoś mu coś powiedzieć. Nie pamiętam, ale wiem, że się dowiedział. No i no to ja idę do starszych i powiem starszym. A ja? No to ja też pójdę do starszych i powiem starszym. To, że się alkohol leje, to, że się tam... Mieliście haki na siebie. Papierosy, no to, czyli to jeszcze było przed wykluczeniem, tak. No, mieliśmy haki, no to... No, tylko, że on to tak powiedział, a ja poszłam i powiedziałam naprawdę. Bo się wkurzyłam, bo mnie traktował dalej tak, że no z domu nie wychodzisz, to, telefon zabieram i tak dalej. Dobra, to zanim dalej przejdziemy, to Saruś, proszę cię, weź tego naszego pieska ogarnij, bo tam jakieś psy szczekają. Czyli co, poszłaś, naskarżyłaś na tatę i potem on naskarżył na ciebie w zemście, czy... No, przyszli bracia. No to już jak mówimy, to mówimy wszystko. No i on też powiedział, jak jest. Był komitet. Mieliśmy osobno te komitety, z tego co kojarzę. Tata został wykluczony. Ja też zostałam wykluczona. Z tym, że on się też odwoływał. Bo bracia nie do końca zrobili coś zgodnie, tak jak to miało wyglądać. Czyli bodajże on miał chyba jakiś czas na odwołanie się, zanim oni ogłoszą, tak? Tak. A oni chyba ogłosili to ciut szybciej i on się tam odwoływał, ale w każdym razie i tak była decyzja, że jest to wykluczone. No, i jak się czułaś wtedy, jak zostałaś wykluczona? Jeszcze dodatkowo doszedł taki aspekt, że tata został wykluczony. Myśmy się też potem z mamą wyprowadzały z domu, bo było już agresywnie bardzo, bardzo tak niefajnie było w domu. No wracałyśmy, wracałyśmy. W każdym razie zapomniałam wątku. Sara się zapytała, jak się czułaś z tym wykluczeniem. A ja nawet nie wiem, czy jeszcze chwilę byśmy się przy tym komitecie nie zatrzymali. Bo trochę mnie... Bo chyba coś chciałam na ten temat jeszcze powiedzieć i uciekło mi. W ogóle się spodziewałaś tego, że jak ty doniesiesz na tatę, to że on w zemście się doniesie na ciebie? Myślałaś o tym, czy wtedy nie? Miałam gdzieś z tyłu głowy coś takiego, tylko myślałam, że mi się bardziej upiecze niż jemu. A, że byłaś pierwsza i doniosłaś, to może ci nie wykluczam, tylko napomną. Tak. Okej. Że ja jeszcze jestem młoda i w ogóle, a on jednak już... No, a ten komitet, jak wspominasz? No bo on tak naprawdę dotyczył niemoralności. W dużej mierze, tak? Jak to wyglądało? No wypytywanie braci było po prostu karygodne. Co, jak, czemu, dlaczego, ile razy, kto wiedział, kto nie wiedział. Jakie to ma znaczenie, kto wiedział, kto nie wiedział? No tak, no bo czemu nie przyszedł i nie powiedział? Okay. Na tej zasadzie, no. Ej, ciekawi mnie to, jak bardzo to jest w ogóle to, o czym teraz mówimy, to jest mega poważna rzecz, a często zauważam, że osoby, które tego doświadczyły, to bardzo spłycają wagę tego. No, wypytywali o to wszystko, którego tam pytali. To... Tylko człowiek jest wtedy na takim spotkaniu bardzo wystraszony, a jeżeli ma dużo do stracenia, to już w ogóle. No i możesz opisać to uczucie, które ci towarzyszyło? Pamiętasz to? Czy ty wyparłaś te przeżycia? Trochę to wyparłam. Na pewno byłam wystraszona. Na pewno bałam się, jak to się skończy. Jakie będą nasze relacje z tatą po tamtej sytuacji. Jak wyszliśmy z tego komitetu, to wiem, że tata bardzo naciskał na to, żebym to wszystko wycofała. Żebym powiedziała, że skłamałam. No ja tak zrobiłam. Skłamałam braciom. Powiedziałam, że to wszystko była nieprawda. Że ja sobie to wymyśliłam. I liczyłam na to, że tata powie, kurde, wiesz co, pobłądziliśmy, dobra, teraz się ogarniamy, ja się trochę zmienię, ty się zmienisz, poukładamy sobie to wszystko i będzie dobrze, nie? Że dobra, to był ślepy zaułek, źle to wyszło, nie tak miało być. Ja się pogubiłem, bo mam jakieś tam problemy swoje i w pracy i trochę mi tu nie leży w zborze, nie leżą pewne tematy. No i myślałam, że to się tak jakoś ułoży. Że my sobie po prostu między sobą, naszą rodziną ułożymy to i wrócimy na odpowiednie tory. Że te relacje wrócą
do tych czasów, jak było dobrze. A czekałaś na to, żeby inicjatywa tego naprawienia wyszła z jego strony? Tak. Tak, ale też dawałam to do zrozumienia. I bardzo mnie to bolało w momencie, kiedy się okazało, że jednak nie. Że jednak nie. Ja się tu wycofałam. Zrobiłam z siebie niefajną osobę przed braćmi. Wyszłam niefajnie przed rodzicami, bo byłam tą osobą, która tak namieszała. Bo to wyszło ode mnie, bo ja poszłam do braci, tak? Jakbym nie poszła do braci, to by może i nikt się nie dowiedział, że coś u nas w domu się dzieje nie tak. Ale ja też liczyłam na to, że bracia pomogą. Liczyłam, że rzeczywiście będzie ta wizyta, że oni nam dadzą rady, że trochę tego tatę też nakierują na to, że nie może nie tak hamować, że też pewne decyzje powinnam sama podejmować, a jeżeli popełnię błąd, to wtedy z pomocą braci to będziemy prostować, nie? Nakierować mnie na właściwe tory. A wyszło tak, że bracia mnie skarcili i zostawili mnie tak naprawdę z tą całą sytuacją samą. A czułaś się upokorzona po tym komitecie? Tak. Czułam się upokorzona i bałam się, co będzie w domu. Bo wiedziałam, że mój tata jest bardzo nerwowy przez te wszystkie sytuacje, które działy się wokoło, tak jak mówiłam, i z pracą problemy, troszkę finansowych problemów i jeszcze tu problemy w zborze, więc tak naprawdę straciliśmy przyjaciół, znajomych, wszyscy się odsunęli. Po prostu z górnej półki spadliśmy na sam dół. A reakcja twojej mamy jako osoby, która nie była świadkiem, ona jakby przyjmowała to, że macie takie zasady, czy była na przykład, nie wiem, zniesmaczona tym, jak zbór postąpił, czy w ogóle się tym nie interesowała? To jest bardzo ciekawe, bo mama to zaakceptowała. Myśmy zostali wykluczeni, a ona została ochrzczona. Tego się nie spodziewałam, okej. Mówiłam, że ta moja historia jest taka po prostu, że nie można się spodziewać, co będzie dalej i zaskoczyć się można. Bo ja powiedziałam, ale przynajmniej miałaś mamę, nie? Mama została ochrzczona, bo ona już pomalutku w tym czasie, jak pod koniec tego etapu, jak było dobrze w domu, w trakcie trwania tych złych momentów, ona się zaczęła przekonywać. Coraz więcej zaczęła chodzić na zebrania. Jak był ten motyw tej mojej przyjaciółki, to często ona też jechała na te zebrania, na zgromadzenia. I właśnie było coś takiego, jak ty mówiłeś, mój tata zainicjował wśród braci, z którymi tam miał dobre kontakty, żeby słuchaj, siostro, weź się to moją żoną zaopiekuj, tam może jakieś studium, widzę, że macie dobrą nić porozumienia, może uda ci się ją jakoś tam przekonać. I tak było rzeczywiście. Spotkała taką siostrę, z którą miała dobrą nić porozumienia i ta siostra zaczęła z nią prowadzić studium. A że nasza sytuacja się tak potoczyła, że bo konflikt generalnie był między mną a tatą. Mama to była taką osobą trochę z boku, nie? I ona sobie po prostu skończyła studium i stwierdziła, że ona chce przyjąć ten chrzest. Pamiętam, jak my z tatą wykluczeni siedzieliśmy w aucie na zgromadzeniu i ją odbieraliśmy ze zgromadzenia, na którym przyjmowała chrzest. Dlatego chciałaś wrócić do zboru, czy to było bardziej w psychice, że wierzyłaś, że to jest prawda, tak? Gdzieś tam to się działo, że to chyba jednak jest prawda. Po drugie, brakowało mi tych osób. Bo tak jak mówię, to był nadal ten zbór, który mnie tak bardzo cenił, jak byłam malutka. Znałam ich od mniej więcej 4 lata miałam, jak zaczęłam chodzić na te zebrania i byłam obdarzona tą miłością, opieką. Miałam z nimi bardzo dobre wspomnienia, skojarzenia i to mnie ciągło do tego zboru, bo moja mama wróciła. Ona przeskoczyła do tego macierzystego zboru, w którym tata narobił tam troszeczkę porządków, bo ona z tamtymi braćmi się znała i z tamtymi miała dobre relacje. Więc ona w tamtym zborze została ochrzczona. A ja, wracając do organizacji, musiałam zostać przyjęta z powrotem w tym drugim zborze.
I zostałam przyjęta w tym drugim zborze, ale od razu przeskoczyłam na ten macierzysty, tam gdzie mama. A jak wyglądał proces powrotu? Proces powrotu też był bardzo ciekawy. Po prostu się zgłosiłam do braci, że chciałabym wrócić. Jakoś szybko po wykluczeniu, czy odczekałaś, nie wiem, ile? Odczekałam plus minus rok. Gdzieś tak mniej więcej, bo też nie umiem tego, na tyle to wyparłam, że nie jestem w stanie tych wszystkich rzeczy tak dokładnie powiedzieć, ale mniej więcej to był rok, tak szacuję. I to był bardzo ciekawy etap, bo ja w tym czasie miałam praktyki. Jechałam na praktyki do Włoch. No bo tak szkoła po prostu dała taką możliwość, że możemy jechać sobie na praktyki, przy okazji troszkę zwiedzić inny kraj, bo braliśmy udział w takim programie, który to umożliwiał. Ja byłam na etapie powrotu i powiedziałam braciom starszym, słuchajcie, mam praktyki, siła wyższa, no muszę jechać po prostu. No dobra, no to okej. Ja mówię, dlatego jeżeli nie będziecie mnie widzieli przez miesiąc czasu na zebraniu, to nie dlatego, że zmieniłam zdanie, czy coś się złego u mnie dzieje, tylko muszę po prostu te praktyki przejść i będę się starała z braćmi skonsultować z braćmi na tyle, żeby poznać godzinę zebrań i adres sali tam we Włoszech. Oni to przyjęli do wiadomości. Nie odradzali mi tego, nie zakazywali w żaden sposób. W porządku. Dziękujemy ci za informację. Fajnie, że to mówisz. Pojechałam na praktyki. No i tak jak powiedziałam, tak zrobiłam. Znalazłam sobie salę. Przedyskutowałam z nauczycielami, żeby wyrazili zgodę na moje wyjście, no bo mieliśmy wyznaczone godziny, kiedy możemy tam wyjść na swoje jakieś tam sobie realizować swoje plany. No i nauczyciele się zgodzili, powiedzieli okej, nie ma problemu, tylko w razie czego bądź tam w kontakcie, żebyśmy wiedzieli, że jesteś, gdzie jesteś. I słuchajcie, miałam pół godziny na Syle Królestwa pieszo. No i szłam. Choć trochę się bałam, bo jednak te ulice były takie... No to mieszkaliśmy w pensjonacie na uboczu, więc szłam takimi różnymi drogami. No i też spotykałam ludzi, no takich, których mogłam się też troszeczkę obawiać, bo byłam w obcym kraju. Tutaj jakaś taka ulica spokojna, mały ruch i mijam ludzi. I też takie miałam poczucie, no trochę się bałam. Ale byłam na tyle zdeterminowana, że na tą salę dotarłam. Pierwsze zebranie to było zebranie typowo włoskie. Bracia tamtejsi mieli zebranie. Przyszłam na sam koniec, praktycznie przyszłam przed samym rozpoczęciem, więc po prostu sobie usiadłam, wysłuchałam zebrania. No po włosku. Po włosku. Miałam swoją strażnicę. No i wyszłam z tego zebrania, jak się skończyło od razu. Wróciłam do pensjonatu. No na tyle mi się podobało, byłam tak z siebie zadowolona, że mówię, o następne zebranie też idę. Tak się stało. Następne zebranie to już było jakieś tam angielskojęzyczne, już tam byli wymieszani bracia, że część tamtejszych, część, która przyjechała. No i też przyjechałam przed samym rozpoczęciem, usiadłam sobie gdzieś tam z tyłu, no ale zdarzyło się parę osób, które się chciało ze mną przywitać. No ale no nie. No to im pokazywałam, że nie mogę. No ale też nie do końca ten mój angielski jest taki dobry, żebym mogła z nimi porozmawiać, żebym umiała im to wytłumaczyć. Bo jednak to też jest taki... Musiałabym pewnych zwrotów użyć, których też nie do końca znam. Miałam taką karteczkę, na której pisało, że jestem wykluczona, przyjechałam na praktyki z Polski do Włoch i przecież chciałam skorzystać z zebrania, ale nie mogę się przywitać. I pokazywałam im to, ale nie wiem dlaczego oni po prostu nie umieli tego zrozumieć. Być może gdzieś translator to źle przetłumaczył. W każdym razie zaczęło się zebranie. Pod koniec zebrania podeszło do mnie dwóch starszych i mi pokazali, żebym poszła z nimi. No to wstałam, trochę byłam zdziwiona, no bo jeszcze nie było modlitwy, no mogli to zrobić po zebraniu, no ale dobra. I wzięli mnie do biblioteczki i zaczęli ze mną rozmawiać. No ale musiałam niestety użyć troszkę translatora, no bo nie umieliśmy się dogadać na tyle, ile znam angielski, no nie wystarczało to.
i ta karteczka moja też niestety nie wystarczała. Więc gdzieś tam z pomocą translatora udało mi się w końcu im wytłumaczyć, o co chodzi. No to oni też z pomocą translatora mi wytłumaczyli, że cieszą się, że przyszłam, że życzą mi wszystkiego dobrego, że życzą mi szybkiego powrotu, no i że mają nadzieję, że kiedyś się jeszcze zobaczymy, jak już będę przyjęta do organizacji. No i tak wyszłam. Stamtąd praktyki się skończyły, wróciłam do Polski. Bracia się pytali starsi, jak tam było. Ja im powiedziałam, jak sytuacja wyglądała, że byłam na zebraniach 2, że na więcej niestety nie mogłam sobie pozwolić ze względu na plany, jaki plan mieliśmy, bo też mieliśmy pewne wycieczki. No nie mogłam sobie pozwolić, żeby nie uczęszczać w tym. Też nie chciałam naciągać moich opiekunów, no bo równie dobrze mogliby się na to nie zgodzić. I wysłałam napisałam list z prośbą o przyłączenie. No to po takim czymś to już mnie przyjęli, no bo dałam im dowód tego, że naprawdę chcę wrócić. No i tak jak mnie przyjęli, zostało ogłoszenie podane. No były osoby, które przyszły, cieszyły się, tam mnie przytuliły, fajnie, że jesteś i pozytywnie bardzo bracia to odnieśli. I tu chciałabym wplątać jeszcze ten wątek tego Tomka. I troszeczkę się cofnąć, bo nie powiedziałam tego. Myśmy chodzili do jednego gimnazjum razem i w ogóle ze sobą nie rozmawialiśmy. Ani na zebraniach, ani w szkole. Owszem, na zebraniach było na zasadzie dzień dobry i tyle. I też widziałam go, jak się właśnie gdzieś tam przemieszczał po szkole z grupką przyjaciół, że był tym lubianym wśród tych, powiedzmy, przodujących w klasie, tych takich na wyższym poziomie. I miałam wrócić do... Znaczy, że wróciłaś do zboru i ten Tomek, ale co to tam dalej, to nie wiem. Aha, i wróciłam do zboru. No i nie z gruszki, nie z pietruszki podszedł do mnie po ogłoszeniu, że wróciłam i tak się cieszę, że ty wróciłaś, super, no ekstra. Ja w szoku, w głowie gościu, co ty ode mnie chcesz? Przecież ty się do mnie nie odzywasz, odkąd cię znam, ale dzięki, fajnie. Okej. No i to było na tyle. Już więcej się do mnie nie odezwał, więc tak przypuszczam, że chyba to był taki okres, że zaczynał sobie kogoś po prostu szukać, z kim mógłby, nie wiem, założyć rodzinę albo myśleć o ślubie i tak wystrzelił z tym. No ale jakoś to tak pobieżnie odebrałam, bez żadnej rewelacji. No i tak sobie byłam w tym zborze i znowu się muszę cofnąć, bo mi się przypomniała historia ze chrztu. To przecież takie ważne wydarzenie, ja o tym w ogóle nie powiem. Brałam chrzest w Centrum Kongresowym w Sosnowcu. Przyjechała wtedy moja przyjaciółka Zosia. Mhm. Tak ją nazwaliśmy. Tak ją nazwaliśmy. Teraz muszę pomyśleć, czy to ta druga, ale to... No ta, która była dla mnie przykładem. Niespodziewanie, bo myślałam, że nie przyjedzie, bo miała inne plany, ale udało się tak, że tata po nią pojechał i przywiózł ją. I tak naprawdę na chwilę przed wyjazdem na zgromadzenie dowiedziałam się, że ona będzie na moim chrzcie, więc bardzo się z tego powodu cieszyłam. No i sam epizod chrztu był po prostu tak kosmiczny. Całą radość mi to odjęło przez jeden taki incydent, bo było mówione na temat stroju, że dobrze by było, żeby była koszulka i spodenki, bo to jest stosowne. No i tak też byłam przygotowana. Tylko że stała się jedna taka rzecz nieprzewidziana. Pod koszulkę, białą koszulkę ubrałam kolorowy biustonosz. Czerwony. Czerwony, różowy. W każdym razie po zmoczeniu w wodzie, po przyjęciu tego chrztu, no było widać. I widziałam za szyby mojego taty, który tak próbował mi jakieś znaki dać, że coś jest nie halo. Ja tak patrzyłam na niego i całą mi to radość odjęło, bo ten chrzest mi się tak kojarzy z tym, że po prostu tak się nieswojo czułam po tym, jak się zorientowałam, że ten biustonosz mi prześwituje po prostu na tej koszulce. No dzisiaj to mi się z tego śmiała, tak? Bo ludzie chodzą po plaży, czy tam gdzieś
w rejonach właśnie, gdzie jest morze, nieraz po ulicach, że mają ten strój kąpielowy, czy tam koszulkę zarzuconą, czy tylko jakąś bluzę, że widać, że są w stroju i nikt nie robi z tego jakiejś totalnie afery, ani nie patrzy się dziwnie. No jest lato, młoda osoba, to się tak ubrała, bo pewnie za chwilę idzie wykąpać się w morzu. Co, ja byłem na plaży, nawet nie mieli strojów kąpielowych i to też nikt nie robi wielkiego... No dokładnie. No, tak jest. Czyli I to było bardzo niebudujące. Mi to tak zostało przedstawione, że to jest bardzo ja pamiętam, niebudujące. jak u nas brały ślub. Chrzest 2 dziewczyny, chyba 15-letnie w kostiumach bikini. Bo u nas, jak ja brałam chrzest z kilkoma osobami, to też mieliśmy właśnie koszulki i spodenki. Tylko, że my chyba założyliśmy jeszcze kostiumy kąpielowe pod spód, więc jakby tutaj nie było. Ale to tamte były w bikini i jakoś nie przeszkadzały. No właśnie. No. Tak. Dobra. To tu jeszcze jeden ważny epizod jest. Okej. Temat studniówki, bo w technikum wiadomo jest ta studniówka. Ja miałam prowadzone studium z taką siostrą młodą, która miała się mną też zaopiekować. Po powrocie już, Tak, po wykluczeniu. Okej. po powrocie. Po prostu było potrzebne studium i uznali, że ta młoda siostra będzie dobrą osobą do tego. No i pojawił się epizod po pierwsze studniówki, a po drugie wyboru, co dalej ze mną będzie. Jaki dalej kierunek, czy do jakiejś szkoły, czy na jakieś studia, gdzie by to pójść. Ja od zawsze bardzo chciałam pracować w policji. No Tak mało i świadkowsko. tak, mało świadkowsko. I na tym studium byłam uczciwa i mówiłam to, co myślę, to, co czuję, to, co bym chciała. No i było, na studniówkę nie możesz iść. No dobra, no to nie pójdę. I poszłam. Przecież nikt nie będzie wiedział. No, bez przesady. No, teraz to zawsze są relacje w lokalnych... Wtedy też były. Nikt mnie tam nie zauważył. Druga sprawa, praca w policji. No nie można. Mąż tej osoby jest strażakiem i opowiadała mi, że to też nie jest tak do końca, że to jest dobry zawód, jak się jest w organizacji, że on też się zmierza z różnymi sytuacjami, których musi wybrnąć tak, żeby to było w porządku wobec Jehowy i organizacji. No więc, no dobra, no to nie, czy ktoś musi wiedzieć, gdzie ja pracuję? Tak. Wiesz co, chciałbym trochę przeskoczyć do pewnego momentu, do teraz, tak? Bo jak sobie spojrzysz wstecz na te wszystkie lata, bo dzisiaj twój status jest tak, przywrócili cię do zboru, ale dzisiaj cię nie wykluczyli, tak? W papierach gdzieś byś powiedział, że jesteś świadkiem Jehowy, ale mentalnie nie. To jak sobie patrzysz na całą swoją tą drogę w organizacji Świadków Jehowy od dzieciństwa, przez to jak się w to angażowałaś, to jak oceniasz wpływ tych doświadczeń, tej indoktrynacji na to, jak dzisiaj jest ukształtowana twoja świadomość, twój światopogląd, twoje życie? Jak... Przede wszystkim bardzo mocno ucierpiała moja psychika. Bardzo mam brak pewności siebie. Boję się podejmować decyzji, stresuję się bardzo. Przede wszystkim nabawiłam się nerwicy serca po pewnych doświadczeniach też z pracą, nietrafionych miejscach pracy. Po prostu dołożyłam sobie kolejnego bagażu na psychice. Nabawiłam się tej nerwicy serca. Ona się powodowała tym, że ja po prostu miałam wrażenie, że serce mi się zatrzymuje, a za chwilę tak jakby mi chciało wyskoczyć. Problemy z oddychaniem. To też spowodowało, że w końcu się zdecydowałam na to, żeby skonsultować się z psychiatrą. Po prostu najzwyczajniej w świecie, po tym wszystkim, po tych doświadczeniach musiałam skorzystać z psychiatry. Bo miałam depresję, miałam stany lękowe. Nigdy nie miałam problemów na zasadzie, że chciałabym sobie odebrać życie, ale lęki i depresja, złe samopoczucie, które doprowadzało do frustracji i nerwicy. I ty osobiście łączysz to z tym, że byłaś wychowana? Łączę to bardzo mocno z tym. Bo nie mogłam się w pełni rozwinąć, tak jak każdy inny człowiek, popróbować pewnych rzeczy. Tylko miałam narzucone to, w jaki sposób mam się odzywać, w jaki sposób mam się zachowywać. I brakowało w tym wszystkim takiego ja. Dopiero zaczęłam siebie odkrywać w momencie, jak odeszłam.
ale to też było dla mnie taka rzecz, która spowodowała depresję, no bo do czasu, jak mentalnie byłam w organizacji, miałam poukładane wszystko, tak? Armagedon, potem raj, zobaczę moich bliskich i będzie git. A w momencie, jak się obudziłam, no to wszystko była nieprawda, tak? I co teraz? Pustka w głowie. Nie wiem, co dalej, co ja mam myśleć, czy mam szukać innej religii. Na dzień dzisiejszy przyjmuję do wiadomości, że Bóg może istnieje, może nie. Nie mówię, że nie, być może jest. Jeżeli jest, to no to fajnie, w porządku, ale nie wiążę siebie z jakąś religią tak mocno. Owszem, tam święta wielkanocne, bożonarodzeniowe obchodzę, ale mam swój światopogląd i jeżeli Bóg rzeczywiście istnieje, to uważam, że kocha nas i ceni takich, jakimi jesteśmy. Na pewno nie oczekuje nas takiego poświęcenia, jakie narzuca religia Świadków Jehowy. Myślę, że tą myślą możemy rozmowę podsumować i chcielibyśmy Ci jeszcze raz podziękować, bo już w trakcie o tym mówiłem, ale wiemy, jak trudne emocjonalnie może być podzielenie się takimi swoimi przeżyciami. Powiedziałeś, że nie będziesz potrzebować chusteczek, ale ja tam łezki w oczach cały czas widzę. I bardzo dobrze rozumiem. Więc Paulina, naprawdę bardzo szczerze dziękujemy za to, że tutaj do nas przyjechałaś, że opowiedziałaś tę historię. Uwierz mi, szczerze mówię, że to pomoże naprawdę wielu osobom, więc tym bardziej no, dziękuję. Tak? Ja też dziękuję, że nagrywacie, bo te inne wywiady tak samo pomogły mi. I też chciałabym, mam nadzieję, że może i mój wywiad, to co ja powiedziałam, doda komuś otuchy i zobaczy, że nie jest sam. Na pewno tak będzie. Tak. A jeżeli ktoś z was chciałby, tak jak Paulina, zgłosić się do nas, to na światusy.pl jest formularz, można go wypełnić, krótko opisać swoją historię i umówić się z nami na taką rozmowę. To tyle. Więcej odcinków tu i tutaj się wam wyświetlają. Ten o lękach to myślę, że tutaj też znajdziecie na polecanych filmach. Dziękujemy jeszcze raz, Paulina. Dziękuję.